bardzo serdecznie witam wszystkich w naszym kolejnym dniu konferencji pod tytułem Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością – kompleksowy model edukacyjno-zawodowy. Ja nazywam się Paula Kozaczuk i mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo w poprzednich dniach konferencji i cieszymy się też na tak liczną już Państwa obecność również w dniu dzisiejszym. Konferencja jest podsumowaniem realizacji projektu Model Wsparcia Edukacyjno-Zawodowego osób z niepełnosprawnościami, uwzględniający poprawę jakości i dopasowania oferty kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Projekt jest realizowany w ramach programu Edukacja, który jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych w partnerstwie firmy Perfect Connection z Norwegii oraz MSS z Islandii. Konferencja jest również realizowana w ramach projektu Stawiamy na pracę, który współfinansowany jest ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tytułem wstępu chciałabym też troszeczkę przypomnieć, czego dotyczyły poprzednie dni, poprzednie wystąpienia. I tak pierwszego dnia konferencji skupialiśmy się na zagadnieniach diagnostycznych w zakresie wsparcia edukacyjno-zawodowego dla osób z niepełnosprawnościami. Poznaliśmy na samym początku zarys projektu, w ramach którego mamy przyjemność uczestniczyć w naszej konferencji, rodzaje, metody i też sposoby prowadzenia działań diagnostycznych. Dowiedzieliśmy się, jaka jest specyfika działania urzędów pracy w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami, a także poznaliśmy obszary działalności firmy MSS i przebieg procesu wsparcia w zakresie powrotu na rynek pracy dla osób w Islandii. Wniosek, który się nasuwa, jest taki, że wstępem tak naprawdę do rozpoczęcia wsparcia, niezależnie od instytucji, jest to, że aby móc komuś skutecznie pomóc, musimy go najpierw dobrze poznać, zdiagnozować jego potencjał, deficyty i właściwie przeprowadzona diagnoza pozwala nam na zaplanowanie skutecznego działania. I jeżeli to zrobimy właściwie, to wtedy tak naprawdę zwiększamy szanse na poprawę sytuacji danej osoby. I taką odpowiedzią na właśnie te pewne deficyty, które posiadają klienci, którzy się do nas zgłaszają, to mogą być na przykład deficyty w zakresie kwalifikacji, kompetencji i propozycją ich uzupełnienia może być dokształcenie się. I to właśnie wczorajsze wystąpienia pozwoliły nam poznać, w jaki sposób kształcenie ustawiczne może pomóc w wejściu na rynek pracy. Na czym polega, jak wygląda proces nabywania takich kwalifikacji i kompetencji, jakie są w tym zakresie możliwości i jak odpowiednio dopasować ofertę kształcenia pod konkretne potrzeby. I drodzy Państwo, jak możemy zauważyć, omawiane w poprzednich dniach zagadnienia są wstępem tak naprawdę do tego celu zasadniczego, którym jest zdobycie zatrudnienia. I to właśnie tym dzisiaj zajmiemy się na naszym już ostatnim, trzecim spotkaniu, a tematem przewodnim, który będzie nam dziś przyświecał, będzie przekroczenie progu rynku pracy przez osoby z niepełnosprawnością. I tutaj jeszcze tytułem wstępu chciałabym przypomnieć kilka takich kwestii organizacyjnych. Konferencja jest nagrywana i transmitowana na żywo na platformie YouTube. Proszę również pamiętać, aby podczas konferencji wyłączać swoje mikrofony, tak żeby nie zaburzało to przebiegu naszej całej konferencji. Tak jak w poprzednich dniach, na koniec każdego będzie przewidziana dyskusja, także proszę o zachowanie wszystkich pytań już pod koniec wszystkich wystąpień. Wtedy będzie okazja, żeby wymienić poglądy, myśli, o coś dopytać naszych prelegentów. Jeżeli chodzi o przerwę, to również dziś mamy zaplanowaną krótką, 10-minutową przerwę. Ona wstępnie jest zaplanowana na godzinę 11:10, ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie czasowo. Proszę też podczas przerwy, jeszcze później o tym przypomnę, żeby nie opuszczać spotkania, tylko po prostu wyłączyć kamerkę, mikrofon. Wtedy będzie nam łatwiej po prostu się wszystkim zebrać z powrotem. I przejdziemy może już płynnie do naszej pierwszej prelekcji i będzie ona dotyczyła identyfikacji i opisu stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością, wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia. I zaprezentuje nam ją pan Krzysztof Robaczyński. Jest to absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
na kierunkach socjologia i praca socjalna. Od 2017 roku jest związany z Fundacją Fugamundi, obecnie jako doradca zawodowy. Prosimy. Dziękuję bardzo za zapowiedź i przedstawienie. Mam nadzieję, że widać już u Państwa prezentację. Super, cieszę się. Więc tak, identyfikacja i opis stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnością, wskazania i przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia. O tym postaram się dzisiaj Państwu przez te 15-20 minut troszkę opowiedzieć. Przede wszystkim właśnie z tym podziałem na te dwie kwestie, czyli identyfikacja i opis stanowisk pracy, a także wskazania, przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia. Fundacja Fugamundi, w ramach prowadzonej agencji zatrudnienia podejmuje swoje działania na dwóch takich głównych płaszczyznach. Te dwie płaszczyzny dotyczą osób z niepełnosprawnościami i pracodawców. No przede wszystkim ta pierwsza grupa, osoby z niepełnosprawnościami. Jest to nasza główna grupa docelowa, są to klienci, którzy pojawiają się, przychodzą do nas czasem samodzielnie, czasem na podstawie jakichś prowadzonych przez nas działań i docelowo poszukują najczęściej zatrudnienia, wsparcia w powrocie na rynek pracy albo wejściu na rynek pracy, jeżeli są to osoby młode. Jest to grupa, z którą pracujemy przede wszystkim. Natomiast oczywiście drugą grupą, którą traktujemy niejako równoważnie, jest grupa pracodawców, ponieważ żeby zrealizować ten cel w postaci zdobycia zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnościami, musimy też współpracować z pracodawcami, którzy proponują, oferują różne oferty pracy. Do identyfikacji tych potencjalnych miejsc pracy dochodzi więc tak samo analogicznie, dwutorowo, na dwóch płaszczyznach i staramy się to realizować w sposób możliwie równoważny, czyli pracodawcy poszukują pracownika, zgłaszają się do fundacji z prośbą o znalezienie, o polecenie kogoś, skierowanie na dane stanowisko, które oferują, ale również klienci fundacji poszukują pracy, pojawiają się w fundacji najczęściej oczywiście z tym samym założeniem, czyli ze zdobyciem zatrudnienia. Ta pierwsza grupa, czyli gdy pracodawcy poszukują pracownika, no to najczęściej odbywa się to w taki sposób, że składają ofertę pracy w fundacji dotyczącą konkretnego stanowiska pracy, a do takiej oferty fundacja stara się dopasować odpowiedniego kandydata, kandydatkę. Jednocześnie klient fundacji, jeżeli poszukuje pracy, to zgłasza tę chęć podjęcia pracy, podjęcia zatrudnienia. To nie zawsze musi być to jakby na samym początku, od razu. Czasem ktoś wymaga szkolenia zawodowego, o czym była mowa szerzej w dniu wczorajszym. Czasem potrzebuje innego wsparcia w postaci stworzenia na przykład CV albo usprawnienia, przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej. Natomiast mówimy tutaj jakby o tym celu jakby końcowym, czyli zdobyciu zatrudnienia, więc tutaj tak skrótowo stąd ta informacja, że ta osoba z niepełnosprawnością zgłasza chęć podjęcia pracy, no i w związku z tym fundacja poszukuje ofert, które będą dopasowane do preferencji i predyspozycji zawodowych klienta. Oczywiście tutaj również rozwinięciem to są nie tylko preferencje i predyspozycje zawodowe, to są oczywiście również też kwestie zdrowotne, to są aspekty, czyli zdrowotne, społeczne, zawodowe, szereg zmiennych, które decydują i definiują ten zakres ewentualnych poszukiwań. I jakby tutaj na dole podkreślenie, że oba te podejścia są właściwe i mogą być realizowane równoważnie. To znaczy, w tym samym czasie pracodawcy mogą zgłaszać u nas swoje zapotrzebowania, poszukiwać pracownika, jak i klienci fundacji mogą poszukiwać tej pracy. Naszą rolą jest to, żeby połączyć to w całość, żeby mieć jakby te dwie grupy klientów, z którymi współpracujemy, klientów, czyli osoby z niepełnosprawnościami, ale i też w taki sposób można w pewnym stopniu nazwać pracodawców i żeby tutaj dokonać połączenia jakby tych dwóch grup.
W procesie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na określonych stanowiskach pracy i tutaj niezależnie od tego, czy to będzie ten pierwszy aspekt, o którym przed chwilą mówiłem, czy drugi, czyli czy oferta pracy będzie dopasowywana do klienta, czy też to klient będzie dopasowywany do otrzymanej oferty, należy zawsze pamiętać o takich kilku najważniejszych kwestiach, które są niezbędne do rozstrzygnięcia w przypadku podejmowania tego procesu poszukiwania zatrudnienia dla osoby z niepełnosprawnościami, tudzież dopasowania klienta do pozyskanej oferty pracy. Przede wszystkim staramy się określić rodzaj niepełnosprawności, która umożliwia bądź nie wykonywanie pracy na danym stanowisku, czyli tak jak przed sekundą, wykluczenie ewentualnie tych rodzajów niepełnosprawności, które definitywnie uniemożliwiają wykonywanie konkretnych czynności zawodowych. I tutaj oczywiście istnieją pewne zasady, pewne obostrzenia, które w pewien sposób jednak wykluczą pewnym grupom, pewnym osobom z niepełnosprawnościami wykonywanie konkretnych czynności i to są te aspekty zdrowotne, o których powiedziałem wcześniej. To mogą być, ja do tego się jeszcze odniosę później, natomiast to mogą być na przykład kwestie związane z koniecznością przekwalifikowania się na przykład po zaistniałym wypadku, po przebytej chorobie, gdzie dana osoba nie może już wykonywać czynności, które wykonywała wcześniej w swoim życiu zawodowym i teraz wymaga zmiany powiedzmy charakteru pracy, czynności wykonywanych ze względów związanych z posiadaną niepełnosprawnością. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem jest ocena potencjału zawodowego danej osoby z niepełnosprawnością, czyli historia zawodowa, przeanalizowanie CV, dotychczasowych umiejętności, kwalifikacji, kompetencji, zatrudnień, czy one były długie, czy krótkie, w jakim charakterze kto wykonywał dane czynności, co mu to umożliwia, na co pozwala, tak żeby jak najlepiej ten potencjał zawodowy zebrać, zgromadzić, usystematyzować w jakiś sposób i na tej podstawie podejmować też określone działania. Kolejna kwestia niezwykle ważna to jest określenie zawodu odpowiadającego wymaganiom pracy na danym stanowisku lub jaki może być wykonywany przez daną osobę z niepełnosprawnością. Czyli już nie przy tym aspekcie, przy tym punkcie odchodzimy niejako od podmiotowości. Te dwa pierwsze punkty jest to jednak takie bardzo podmiotowe podejście, ale określamy jednak już konkretnie zawód, konkretne stanowisko lub zawód czynności, które mogą być przez daną osobę wykonywane, czyli niejako odwracamy troszkę tę analizę. Kolejna kwestia to sprawdzenie zgodności wymagań pracy na danym stanowisku w odniesieniu do możliwości jej wykonywania przez daną osobę z niepełnosprawnością. I to jest ta kwestia, jeżeli posiadamy ofertę pracy, stanowisko zgłoszone przez danego pracodawcę i musimy tutaj bardzo dokładnie przyjrzeć się opisowi stanowiska, wymaganiom pracodawcy, zakresowi obowiązków, jakie ten pracodawca przedstawia nam, jaki będzie należał, jakie czynności będą należały do obowiązków danej osoby, żebyśmy nie popełnili błędu i nie skierowali osoby, która takich czynności na przykład wykonywać nie może ze względów zdrowotnych albo ze względów na przykład zawodowych, ponieważ nie ma absolutnie żadnego doświadczenia na przykład w pracy z danym oprogramowaniem przy komputerze albo w ogóle nie zna obsługi komputera, a taki wymóg w danej ofercie się pojawia. I kolejny niezwykle ważny aspekt to określenie konkretnych działań, które powinny być podjęte w celu przystosowania środowiska pracy dla danej osoby z niepełnosprawnością. Czyli wykonaliśmy już te wszystkie punkty poprzednie, udało nam się powiedzmy zastanowić się, określić ten rodzaj niepełnosprawności, przyjrzeć się mu, zdecydować jaki charakter pracy dana osoba może wykonywać z tej perspektywy zdrowotnej, oceniliśmy też potencjał zawodowy danego klienta, przeanalizowaliśmy go dokładnie, dopasowaliśmy do tego dane stanowisko, daną ofertę, sprawdziliśmy, czy ten zakres obowiązków, zakres czynności jest możliwy do wykonywania przez naszego klienta, natomiast musimy jeszcze się upewnić, czy to stanowisko pracy, to miejsce,
wykonywania pracy będzie odpowiednio również dostosowane do potrzeb naszego klienta. I tu chodzi o całe środowisko pracy. To nie tylko chodzi na przykład o miejsce bezpośrednie wykonywania pracy, ale również na przykład wejście do budynku, dotarcie na piętro, tak? Więc od takich być może wydawać by się mogło bardzo podstawowych kwestii do już konkretnie przystosowania stanowiska pracy, wyposażenia go w odpowiednie na przykład udogodnienia dla osoby z niepełnosprawnościami. Potrzeby i trudności wynikające ze specyfiki funkcjonowania. I tutaj chciałbym podkreślić i musimy o tym pamiętać, że w przypadku spełnienia odpowiednich warunków no nie ma przeszkód tak naprawdę, aby osoby z niepełnosprawnościami podejmowały zatrudnienie na otwartym rynku pracy w bardzo różnorodnych zawodach i przy pracach o zróżnicowanym charakterze. Ważne jest to spełnienie odpowiednich warunków dla konkretnej osoby z konkretną niepełnosprawnością. Jeżeli te warunki będą spełnione, to nie ma tak naprawdę przeszkód, aby dana osoba wykonywała czynności na otwartym rynku pracy. Natomiast w zależności od rodzaju niepełnosprawności klienci nasi mają jednak często bardzo inne, różne potrzeby i różne trudności, na które też staramy się reagować. I chciałbym Państwu tak wybiórczo pokazać na podstawie kilku przyczyn niepełnosprawności pewne ograniczenia, czyli tutaj to, co było też w temacie mojego wystąpienia, mianowicie wskazania, przeciwwskazania zdrowotne do zatrudnienia. Tutaj oczywiście siłą rzeczy więcej będzie tych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o te aspekty podejmowania zatrudnienia. No i przykładowo, osoba posiadająca niepełnosprawność intelektualną w przypadku organizacji pracy, praca powinna być możliwie ograniczona do wykonywania prostych czynności, no i tutaj starałem się wymienić gdzieś tam takie najprostsze, które najczęściej są wykonywane, no nie wiem, mogą być wykonywane, no nie wiem, przykładowo powiedzmy w warsztatach terapii zajęciowej, tak, czyli sklejanie, składanie, naklejanie, montaż różnych prostych elementów, bezpieczne cięcie, zbijanie, czyli takie proste manualne czynności. Praca powinna się też składać z niewielu czynności zawodowych, powtarzających się i nie zmieniających zbyt często. Czyli tutaj już mamy takie wskazanie, te czynności powinny być ograniczone ilościowo, powinny się powtarzać i nie zmieniać zbyt często. Praca nie powinna narażać pracownika na stres, z obowiązków powinny być wyeliminowane czynności, które wymagają dużej samodzielności. Poprawne wykonywanie pracy no nie powinno być też uzależnione od komunikacji z klientem albo współpracownikami, czyli tutaj też nie powinno być, prawda, uzależnione, czyli to nie powinien być główny aspekt, element wykonywanej pracy. No i tutaj takie zalecenie, dobrze by było, aby był zapewniony asystent pracy, trener pracy, niekoniecznie w pełnym wymiarze godzinowym, natomiast to może być też inny doświadczony pracownik. Chodzi o to, żeby miał ktoś nadzór nad pracownikiem z niepełnosprawnością, z tą konkretnym rodzajem niepełnosprawności, przynajmniej na początku, żeby też wskazywał pewne na przykład kierunki wykonywania tych czynności, żeby pokazywał błędy, ale żeby też przyzwyczaił do tego stanowiska konkretną osobę. W przypadku innego schorzenia, chorób narządów wzroku, pracownik powinien mieć zapewnioną możliwość wezwania osoby, która będzie go wspierać w sytuacjach wymagających ostrożności lub rozpoznania wzrokowego. Nie musi już być tutaj takiej osoby cały czas, tak? Natomiast jeżeli pojawią się jakieś zmienne, to żeby taka możliwość była. Dla zachowania dobrej orientacji na stanowisku pracy należy skrupulatnie przestrzegać porządku, na przykład narzędzia, materiały powinny znajdować się zawsze na swych stałych miejscach. No i oczywiście tutaj też te wszystkie aspekty zależą od rodzaju schorzenia, jego też natężenia, natomiast im niższa ostrość wzroku, tym bardziej praca powinna mieć charakter ustabilizowany na stałym stanowisku pracy i bez częstych zmian. W przypadku niepełnosprawności narządu ruchu, tutaj oczywiście jest to temat bardzo, bardzo szeroki. Niepełnosprawności narządu ruchu mogą dotyczyć wielu różnych narządów, mieć bardzo różną jakby genezę i pochodzenie, mogą też skutkować bardzo różnymi kwestiami, natomiast bardzo uogólniając, oczywiście powinno się najczęściej eliminować czynności wymagające zbyt dużego wysiłku fizycznego, również takie, które obciążają część ciała z niepełnosprawnością.
Najczęściej przy schorzeniach kręgosłupa, kończyn dolnych powinno się eliminować czynności, które wymagają przebywania w długotrwałej, wymuszonej pozycji ciała, pokonywania schodów, dźwigania, czasem nawet chodzenia. Również eliminować czynności, które wymagają precyzji manualnej, ale to już częściej w przypadku schorzeń kończyn górnych. Oczywiście w zależności właśnie, tak jak powiedziałem, od rodzaju schorzenia, możliwe jest tak, że czasem będzie jednak zalecenie odwrotne, na przykład konieczność chodzenia, czy zmiennej pozycji ciała, zmienności w pozycji ciała przy schorzeniach kręgosłupa, tak, żeby dana osoba miała taką możliwość, żeby nie tylko stać, albo nie tylko siedzieć, tylko żeby jednak ta pozycja była zmienna, albo jednak może być wymaganie ze strony, na przykład informacja ze strony lekarza, że dobrze by było, aby dana osoba jednak mogła chodzić w trakcie wykonywania czynności w pracy. W przypadku schorzeń epilepsji, to tutaj praca nie może narażać pracownika na wysiłek fizyczny lub być wykonywana w bardzo szybkim tempie. Nie można wykonywać prac, od których zależy zdrowie lub życie ludzkie, przy obsłudze maszyn, w ruchu, urządzeń potencjalnie niebezpiecznych, oczywiście ze względu na ryzyko zaistnienia ataku, wystąpienia ataku epilepsji. Niedozwolona jest też praca z przedmiotami ostrymi, ciężkimi, praca na stanowisku, które może nieść ryzyko dla osób trzecich, również jakby nie może być tutaj zapewniona takiej osobie. Praca powinna być też tak zorganizowana, aby pracownik stale przebywał w towarzystwie osoby trzeciej, będącej w stanie zareagować w razie ataku, czyli nie może być to praca na samodzielnym stanowisku, że ktoś sam przebywa w jednym pomieszczeniu przez 8 godzin i w razie jakiejś nagłej sytuacji nikt się nie będzie w stanie zorientować. Współpracownicy powinni być też przeszkoleni w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia ataku. No i w zależności od rodzaju i przebiegu epilepsji osoba z takim schorzeniem może pracować na przykład na stanowisku pracownika biurowego, pracownika w księgowości, informatyka, sprzedawcy, pracownika sprzątającego, magazyniera czy pracownika gospodarczego, ale oczywiście z zachowaniem też tych zasad powyższych, czyli bez jakiegoś bardzo dużego narażenia na przykład na wysiłek fizyczny, archiwisty i tym podobne. Także możliwości są, natomiast oczywiście jest też bardzo duża ilość przeciwwskazań do wykonywania pracy przy takim rodzaju schorzenia. No i my jako fundacja staramy się też przy kontaktach z pracodawcami stosować jakieś jednolite, usystematyzowane narzędzie, które pozwoli nam w taki uproszczony, jednocześnie skuteczny sposób zbierać te wszelkie niezbędne informacje od pracodawcy dotyczące czy oferty pracy, czy pozyskanego stanowiska. Z prostej przyczyny jednak pracodawcy należą do bardzo różnej grupy i nie zawsze mają wiedzę usystematyzowaną albo czasem nawet jakąkolwiek dotyczącą osób z niepełnosprawnościami i ich schorzeń. Dlatego też musimy przede wszystkim, pozyskując taką ofertę, zdobyć podstawowe informacje o tym stanowisku, ale również szczegółowe dotyczące właśnie takich kwestii, które przed chwilą omówiłem, żebyśmy byli w stanie tutaj jako instytucja, która kieruje na dane stanowiska, wykluczać pewne przeciwwskazania, wychwytywać pewne też wskazania do pracy, aby odpowiednio skierować osoby z niepełnosprawnościami na konkretne stanowiska. Oczywiście to jest bardzo skrótowy dokument, ale on jest też podstawą potem do dalszej rozmowy z pracodawcą, z jego przedstawicielem, aby pewne rzeczy potem wyjaśniać i opisać bardziej szczegółowo. Także to jest dla nas niezwykle istotne. No a właśnie, taki druk oferty pracy mógłby mieć być może 20 stron, żeby uwzględnić wszystkie rodzaje niepełnosprawności, schorzenia, natomiast jest to tak szeroki temat, że też zarówno dla nas, jak i dla pracodawcy pewnie byłoby to nieco uciążliwe, więc taki pracodawca może też samodzielnie czasem uzupełnić, niekoniecznie w naszej obecności, taki druk oferty pracy i nie jest w stanie przewidzieć, nie wie często, co dla nas jest najbardziej istotne. W związku z czym taki dokument jest skrócony, a potem my już po prostu kwestie dla nas znaczące staramy się wychwytywać ze strony pracodawcy. I pozwolę sobie pokazać ten druk Państwu i króciutko omówić. Mam nadzieję, że jest w miarę widoczny. Natomiast oczywiście poza takimi informacjami jak nazwa firmy i dane osobowe, osoba do kontaktu, oferowane stanowisko, czyli takie bardzo podstawowe informacje, pytamy o opis obowiązków, czyli dokładny opis zakresu zadań i obowiązków pracownika. Pytamy o urządzenia do obsługi
I tutaj też sugerujemy, że to nie tylko chodzi o komputer, ale jest też wymieniona na przykład kosiarka, tak? Żebyśmy znali też te urządzenia, które będzie dana osoba musiała używać. Czynniki szkodliwe, możliwe sytuacje trudne, czyli nie tylko kwestia, nie wiem, pozostawania w pracy na przykład w systemie pracy zmianowej, tak, w nocy, ale również hałas, temperatura, tego typu czynniki, które mogą wpływać szkodliwie w jakikolwiek sposób na daną osobę. Pytamy też o proponowany rodzaj umowy. No tutaj jest wymieniony stażowa o pracę, ale może się też pojawić zupełnie inny, tak, w przypadku jakiejś na przykład umowa o dzieło, w przypadku wykonywania jakichś zleceń. Rodzaj etatu, ilość zmian też niezwykle ważna ze względu na to, że kwestia pracy w nocy jest często dużym przeciwwskazaniem dla wielu schorzeń, dla wielu osób, które posiadają dane schorzenia. Sposób wykonywania pracy, no szczególnie tutaj po pandemii, kwestia pracy zdalnej lub w formie hybrydowej, mieszanej może się pojawiać dosyć często. I charakter wykonywanej pracy, czyli czy jest indywidualny, czy grupowy, czy jednozadaniowy, wielozadaniowy, dynamiczny, statyczny, inne, no to tutaj sugerujemy również pracodawcy i to jest też jedno z tych pól do przyszłej rozmowy, żebyśmy też nie tylko znali obowiązki, jakie dana osoba będzie wykonywała, ale także w jaki sposób one będą wykonywane. Najprostszy przykład, praca na produkcji i czy jest to szybki charakter pracy, czy spokojnie jednak czy te czynności są wykonywane i nie ma tutaj jakiegoś natężenia stresu albo tempa pracy. No i tutaj informacje dotyczące na przykład dodatkowych korzyści dla pracownika, czy pytanie o korzystanie z systemu obsługi dofinansowań i refundacji PFRON, dlatego, że możemy też jakby takie informacje przedstawić pracodawcy co do takich możliwości starania się o dofinansowania przy zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Pytanie też o wyrażenie zainteresowania zatrudnianiem obywateli Ukrainy bez znajomości języka polskiego. No i wymagania dotyczące kandydata, czyli już tutaj takie pytanie celem też połączenia CV klienta, tak, jego doświadczenia zawodowego z wymaganiami pracodawcy. Tak naprawdę zbliżamy się do końca, to jest mój ostatni slajd, też czas już powoli mija, natomiast słowem podsumowania chciałem też Państwu powiedzieć, no temat jest jednak niezwykle szeroki, jest niezwykle ciekawy, jest tak naprawdę bardzo, bardzo obszerny i złożony, natomiast niezwykle ważne jest z naszej perspektywy, aby tutaj identyfikować nie tylko identyfikować stanowiska pracy, tak? Identyfikacja to jest jedno, opis tych stanowisk pracy jest kwestią niezwykle ważną i istotną, prawidłowy opis, zebranie nie tylko podstawowych informacji, ale usystematyzowanie ich i pod takim kątem, żebyśmy nie musieli potem zastanawiać się, czy dana osoba z danym schorzeniem na pewno może konkretne czynności wykonywać, ale też żebyśmy jakby no, mieli tę perspektywę właśnie klienta i posiadanych przez niego schorzeń. Natomiast kolejna kwestia to jest ta druga perspektywa pracodawcy, który chciałby jednak mieć pracownika najczęściej na długo, na stałe, oczywiście jeżeli jest taki charakter pracy, a nie sezonowy i który chciałby też, aby ten pracownik nie był w żaden sposób zagrożony, żeby wykonywał te czynności w taki sposób, by na przykład nie miał konieczności pójścia na zwolnienie lekarskie i tak dalej. Połączenie tych dwóch perspektyw jest dla nas bardzo ważne i bardzo istotne, dlatego że no, pracujemy zarówno z klientami, ale też i z pracodawcami. Zadowolenie obu tych grup jest dla nas niezwykle ważne, więc też ta perspektywa no, musi się ostatecznie łączyć. Także ja Państwu bardzo dziękuję za uwagę i za wysłuchanie bardzo serdecznie. Także. Bardzo dziękujemy panu Krzysztofowi za przedstawienie nam problematyki w zasadzie, tak można powiedzieć, od kuchni, jak wygląda w praktyce taki proces identyfikowania i też dopasowywania ofert pracy pod potrzeby konkretnych osób. Kolejna prezentacja dotyczyć będzie postaw wobec osób z niepełnosprawnością, jak je kształtować, aby zwiększyć szanse na rynku pracy i zaprezentuje nam ją doktor habilitowany Jacek Śliwak, profesor KUL, kierownik Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii w Instytucie Psychologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Bardzo prosimy.
Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Teraz jest dla mnie najbardziej stresująca chwila, żeby pokazać prezentację. Czy jest widoczna? Tak, jest. O, no to już trochę stres obniżył się. Proszę Państwa, z uwagą wysłuchałem referatu pana Krzysztofa, no ale mój wykład będzie oczywiście zupełnie inny, bo będzie typowo psychologiczny. A więc to będzie taka perspektywa tego, co człowiek ma w głowie na temat uprzedzeń, stereotypów. Ten swój referat podzieliłem na 3 części. Jedno to jest właśnie opis uprzedzeń, żeby było jasne, jak my funkcjonujemy od strony psychologicznej. W drugim etapie ja Państwu pokażę przyczyny uprzedzeń, przynajmniej wybrane, bo to jest niemożliwe, żeby wszystkie pokazać. No i na koniec krótko chciałbym się odnieść do tego, w jaki sposób my możemy radzić sobie z uprzedzeniami. Proszę Państwa, zacznijmy od początku. Jest to zespół wyuczonych przekonań. Wyuczonych, chcę to bardzo mocno podkreślić. A więc to nie jest tak, że my się z tym rodzimy i nic nie możemy z tym zrobić. Jest to zespół wyuczonych przekonań, wartości, postaw danej osoby wobec innych. Ale ten zespół wyuczonych przekonań ma bardzo ciekawą charakterystykę, bo on jest ukształtowany na podstawie kompletnej informacji. Ale nie przyjmuje innych informacji. Moje informacje są niekompletne, niepełne. No, wcale się tym nie przejmuję. Po drugie, uprzedzenie jest względnie niewrażliwe na niezgodne z nim informacje, więc jestem uprzedzony na przykład do osoby niepełnosprawnej czy do osoby chorej. To jeżeli przychodzą inne informacje, to one może nawet wywołają jakiś dysonans, ale ja na pewno nie włączę tego w repertuar swojego umysłu. Jestem niewrażliwy na niezgodne z nimi informacje. I trzecia ciekawa rzecz, jak się wydaje, to osoba uprzedzona w kategoryczny sposób przypisuje jednostki do pewnych klas, do pewnych grup, które zwykle ocenia negatywnie. W kategoryczny sposób przypisuje. Jak z tego widać, uprzedzenie jest to stan wewnętrzny człowieka. Do reagowania, i tu znowu bym 3 razy podkreślił, w tendencyjny sposób. W tendencyjny sposób na osoby należące do innej grupy. Co to znaczy do innej grupy? To może być inna rasa, inna wiara, inna płeć, kraj pochodzenia, inne wartości, przekonania polityczne, ale może być to również wygląd, na przykład osoba niepełnosprawna. Psychologowie mówią, że zidentyfikowanie nas jako członków pewnej grupy, no właśnie tej innej grupy, może przynieść nam brak poczucia bezpieczeństwa, utratę szacunku do samego siebie, niepewną egzystencję. Kiedy? No jeśli ci, którzy mają jakąś władzę, faktyczną czy domniemaną tylko, jeżeli określą naszą czy każdą inną grupę jako gorszą, to wtedy grozi nam właśnie brak poczucia bezpieczeństwa, obniżenie samooceny. Następstwa uprzedzenia, ale musimy zauważyć, że jest jedna wspólna cecha, a jest ją mniej ludzki sposób reagowania na innych. Myślę, że jeżeli kiedykolwiek stanęliśmy w sytuacji uprzedzeń, to czujemy to, że jesteśmy w mniej ludzki sposób traktowani.
Bardzo ciekawy eksperyment, ktoś może powiedzieć, że nawet prosty, ale opisał wybitny amerykański psycholog Philip Zimbardo w podręczniku, który jest obowiązujący na całym świecie. Amerykańska nauczycielka pani Jane Elliot chciała dowiedzieć się, jak powstają uprzedzenia. I co ciekawego ona zrobiła? Niebieskooka pani Elliot przyszła do swoich 10-letnich dzieci i powiedziała im tak: słuchajcie dzieci, ja jestem nauczycielką, a więc ja mam tutaj autorytet, ja mogę tutaj wprowadzać pewne normy i w tej chwili mówię wam, że dzieci z niebieskimi oczyma są gorsze. Pani Elliot ma niebieskie oczy i większość dzieci ma niebieskie oczy. I mówi, dzieci z niebieskimi oczyma są gorsze i w tej sytuacji one muszą zachowywać się w ten sposób, że gdzieś siadają na końcu klasy, ustawiają się ostatnie do kolejki, do wyjścia, do obiadu. Wprowadziła wiele takich właśnie norm uprzedzających. No i oczywiście po kilku dniach pani zrobiła badanie, jakie to ma skutki. I co się okazało? Okazało się, że dzieci, które właśnie zostały skazane na tą gorszość, gorzej wykonywały swoje zadania, stały się przygnębione, ponure, rozdrażnione, określały siebie jako smutne, złe, głupie, trudne. Ale pani Jane Elliot nie o to chodziło, bo ona ciągle nie znalazła odpowiedzi, jak wprowadza się uprzedzenie. Więc po kilku dniach przyszła do tych samych dzieci i z taką rozbrajającą szczerością mówi: dzieci, bardzo was przepraszam, ale ja się pomyliłam. Ja się pomyliłam, to dzieci z brązowymi oczyma są gorsze, dzieci z niebieskimi oczyma są lepsze. To one będą miały teraz wszelkiego rodzaju przywileje. Dzieci zostawać na końcu będą traktowane gorzej. I znów wyniki eksperymentu pokazały, że dzieci zaczęły gnębione, ponure. Philip Zimbardo powtarzano wielokrotnie z innymi klasami, grupą dorosłych. Być może dlatego, że wyniki tego prostego eksperymentu były dosyć szokujące. Czy one się sprawdzą z innymi klasami, z osobami dorosłymi? Rezultaty wszędzie były takie same. Objęcie władzy przez jedną grupę, tak żeby miała władzę, panowanie nad inną grupą i to tylko na zasadzie domniemanej. No bo pani nauczycielka tak naprawdę zrobiła to na zasadzie domniemanej. Mocą jak gdyby tego, że nauczycielka ma autorytet w stosunku do 10-letnich dzieci. Ale to doprowadza do dyskryminacyjnego zachowania, obniżenia samooceny, zmiany w poziomie wykonywania zadań. A co ciekawe, do uzasadniania przez lepszych, że te formy dyskryminacji są czymś normalnym, że tak powinno być, bo istniejący system usankcjonował to. Istniejący system powiedział, że to jest norma. Proszę Państwa, i ktoś może powiedzieć, a taki eksperymencik w klasie. Proszę Państwa, w latach 30. w Niemczech było dokładnie tak samo. Tamtejszy Reichstag czy ktoś zadecydował, że są nadludzie i podludzie. I to przyniosło niepewną egzystencję milionom ludzi. Wręcz jedni byli skazani na eksterminację. A proces norymberski co pokazał? A proces norymberski pokazał, że właśnie oni tak się tłumaczyli. Tak powinno być, bo istniejący system to usankcjonował. Powiedział, że to jest norma. Czego ode mnie chcecie? Łatwość i szybkość, z jaką ludzie mogą przyjmować dyskryminacyjne formy zachowania, szkody psychiczne, które one mogą wyrządzić, długotrwałe koszty dla społeczeństwa,
no niestety również ich trwałość sprawiają, że uprzedzenia są i muszą być traktowane jako patologia społeczna. Uprzedzenia pewnie mają jakiś związek z relacjami. I to są relacje patologiczne. Relacje patologiczne nigdy nie będą trwałe. One zawsze będą dążyły do rozluźniania, a w konsekwencji do zerwania. Jak psychologowie identyfikują przyczyny uprzedzeń? Jedną z podstawowych rzeczy, którą wymieniałem, to jest muszę uzasadnić własne postępowanie. Kiedy? W jakiej sytuacji? Jeżeli byłem na przykład agresywny w stosunku do sąsiada, niegrzeczny w stosunku do osoby niepełnosprawnej, niegrzeczny w stosunku do znajomego, to następnie będę starał się usprawiedliwić moje zachowanie. Raczej rzadko jest tak, że wrócę do domu i będę przeżywał poczucie winy, bo ja niesłusznie pokłóciłem się z sąsiadem, niesłusznie źle potraktowałem osobę niepełnosprawną. Nie. Zaczynam myśleć w kierunku tego, że moje zachowanie było prawidłowe. Jeżeli skutecznie usprawiedliwię się przed samym sobą, to będę mógł lepiej, zdrowiej funkcjonować. Będę nadal mógł być dobrym sąsiadem, a może dobrym mężem, ojcem, dobrym katolikiem. To jest jedna przyczyna uprzedzeń. Ale bardzo ciekawy jest problem stereotypów. Stereotypy, które odpowiadają za uprzedzenia. Termin stereotyp oznacza coś trwałego, coś, co jest trudno zmienić. Bardzo ciekawą definicję stereotypu dał Walter Lippmann, amerykański pisarz, nie psycholog, nie socjolog, ale określił coś, co mnie się bardzo podoba. On mówi, że stereotyp to jest obrazek w naszych głowach. Mamy pewien obrazek i ten obrazek jest po prostu trudno zmienić. Ale zadaniem psychologów, pedagogów, wszyscy, którzy mają na myśli kształcenie, to powinni uświadamiać ludziom, że stereotypy nie zawsze odpowiadają rzeczywistym właściwościom obserwowanych przedmiotów. Spostrzegający, ja na przykład, wnoszę w sytuację społeczną obszerny zestaw założeń dotyczących cech, zainteresowań, skłonności behawioralnych i innych właściwości. Na przykład przychodzi do mnie osoba niepełnosprawna i ja mogę zrobić takie założenie, to jest osoba roszczeniowa. A to jest osoba, która tak naprawdę nigdy nie wie, co chce. To jest osoba, która zawsze chce więcej. Elliot Aronson, kolejna wybitna światowa postać w psychologii społecznej, określa stereotyp jako pewną generalizację odnoszącą się do określonej grupy, w ramach której identyczne charakterystyki zostają przypisane wszystkim bez wyjątku jej członkom, niezależnie od rzeczywistych różnic między nimi. Cygan to jest złodziej, prawda? Żyd to jest skąpy. Polak na przykład za granicą gdzieś w Niemczech to jest złodziej i alkoholik. Na przykład stereotypowy charakter ma przekonanie, że wszyscy niepełnosprawni są roszczeniowi, albo że oni sami nie wiedzą, czego chcą, albo domagają się przywilejów. I tak mogą być stereotyp kobiety, mężczyzny, to jest stereotyp płci, niepełnosprawności, pełnosprawności, to będzie stereotyp atrakcyjności fizycznej. Po co taka stereotypizacja? Ta klasyfikacja sprawia, że jednostka dokonuje bardzo niebezpiecznego rozróżnienia na my i oni. I więcej cech pozytywnych przypisuje oczywiście swojej grupie. Nie grupie obcej, swojej grupie. Natomiast jeżeli chodzi o cechy negatywne, to bardzo szybko i bardzo łatwo przypisuje grupie obcej wszystkie negatywy. Stereotypizacja, która nie uwzględnia faktu, że zastosowany stereotyp jest nietrafny, albo że spostrzegana jednostka odbiega od stereotypu, może prowadzić do niesprawiedliwych i krzywdzących reakcji na inną osobę.
trzeba zauważać pewną indywidualność. Indywidualność każdego człowieka. Tutaj przywołałbym, nie ma na tej prezentacji, ale człowiek, którego jako właśnie psychologa, publicystę szanuję, już nieżyjącego Gordona Allporta, który właśnie w swoich pracach bardzo mocno akcentował: dostrzegaj indywidualność każdego człowieka. Jeszcze o tym na koniec powiem. Jest taki psycholog angielski Henry Teifel, to taka glosa, jest polski Żyd, jego rodzice mieszkali, wysłali go na studia do Sorbony, no i jak już zastała go wojna, to do Polski nie wrócił. Psycholog ten uważa, że człowiek stosuje w spostrzeganiu innych ludzi uproszczenia i ograniczenia. Stosujemy uproszczenia i ograniczenia. A dlaczego? Ano bo one są pomocne w lepszym radzeniu sobie ze zbyt dużą ilością napływających informacji. Nie radzę sobie ze zbyt dużą ilością napływających informacji i stosuję uproszczenia. Tak więc osoba, zamiast spostrzegać innego człowieka właśnie w ten zindywidualizowany i zróżnicowany sposób, co podkreślał Allport, wybiera sobie drogę na skróty, posługując się stereotypem, czyli wiedzą uproszczoną. Na przykład Włoch, a Włoch to jest taki facet, który pije, skraca dystans, pije mocną kawę, no makaroniarz, tak, prawda? No to jest właśnie takie pójście na skróty. Tym charakteryzują się stereotypy. I dlaczego one są dla nas niebezpieczne? Właśnie tym, że w stereotypie osoba przedwcześnie uogólnia treści. Czyli pod względem tak zwanym poznawczym stereotyp ma ubogą treść. Ubogą, bo jest bardzo wybiórcza, bardzo skrócona. Po drugie, stereotypy charakteryzują się trwałością. No to o tym na początku już mówiłem, kiedy definiowałem uprzedzenie. Informacji z nim niezgodnymi. To nic, że ja będę mówił, że osoba na przykład niepełnosprawna jest taka jak każda inna i ona nic nie chce więcej niż każdy człowiek. Ale to się może nie przebijać na przykład do urzędnika, bo on będzie niepodatny na zmiany. I po trzecie, stereotypy charakteryzują się subiektywną pewnością wypowiadanych sądów. Niepełnosprawny to jest roszczeniowy i koniec, nie będziemy dyskutowali. Ten subiektywizm wyrażany jest z bardzo dużą pewnością siebie. Stereotypy powtarzają i utrzymują się, gdyż umożliwiają osobie realizację ważnych potrzeb psychicznych. Proszę Państwa, no, ktoś, kto trochę otarł się o psychologię, wie, jak kolosalne znaczenie dla każdego z nas mają potrzeby. I stereotypy umożliwiają realizację ważnych potrzeb psychicznych. No właśnie chociażby takie, że zajęcie odpowiedniej pozycji społecznej, wytłumaczenie, dlaczego postąpiłem niegrzecznie czy agresywnie. Stereotypy pomagają interpretować niejednoznaczne zachowania. Dostarczają gotowych wyjaśnień przyczyn działania innych ludzi. Dlaczego Polak kradnie w Niemczech? Bo jest złodziejem i alkoholikiem. No i ostatnia rzecz. Jak przezwyciężyć uprzedzenia i rasizm? Proszę Państwa, ja współpracując z fundacją, z prezesem jeździliśmy praktycznie po całej Polsce Wschodniej z różnego rodzaju szkoleniami i tam pamiętam, że zawsze bardzo mocno podkreślałem, że jednym ze sposobów walki z uprzedzeniami, z rasizmem, to jest trud poznania drugiej strony. I też chciałbym bardzo mocno podkreślić trud, wysiłek poznania drugiej strony. Dlatego, że my bardzo często spotykamy się z tym, że już pierwsze czy drugie zdanie i osoba mówi, tak, ja już wszystko wiem. Tak, ale to nie ma o czym mówić.
naprawdę bardzo ważne jest poznanie drugiej strony. Ja nie chcę tutaj rozwijać aż nadto tego tematu, bo czas jest ograniczony, ale kiedyś czytałem właśnie o takim izraelskim prawniku, który analizował sytuację izraelską i on nawet dostał jakąś tam nagrodę w Washington Post i on właśnie mówił, że tam jest z obu stron podkręcana nienawiść. Właśnie dąży się do tego, żeby nie było poznania drugiej strony. Tworzone są obrazy jakichś wojowników, zamaskowanych mścicieli. Poznanie drugiej strony, dotarcia do istoty tego, z czym człowiek przychodzi. Dotarcia, urzędnik, żeby wysłuchał do końca osobę, która do niego przychodzi, osobę niepełnosprawną. Pracownik uniwersytetu, wykładowca musi do końca wysłuchać studenta. Poznanie drugiej strony. Niestety my, proszę Państwa, funkcjonujemy na poziomie etykietek, co pokazuje właśnie taki ogólnie znany w świecie psychologicznym eksperyment ciepły zimny. Mianowicie eksperymentatorzy umówili się z jednym z wykładowców i powiedzieli, powiedz studentom, że na następny wykład przyjdzie inny wykładowca. No i on to ogłosił i jednej grupie powiedział, że ten nowy wykładowca to będzie postępowy, krytyczny, praktyczny, zdecydowany i dodano, że będzie ciepły. Drugiej grupie powiedziano w zasadzie to samo, że będzie postępowy, krytyczny, praktyczny, zdecydowany, ale dodano tą etykietkę ciepły, zimny. To jest bardzo znany eksperyment w uprzedzeniach. Ciepły, zimny. No i kiedy ten wykładowca miał przyjść, studenci jeszcze go nie widzieli. Nie widzieli go. I zapytano, czy pamiętacie, że przyjdzie inny wykładowca? No tak. A pamiętacie, kto to będzie? I ci, którzy mieli opisanego go jako ciepłego, powiedzieli, że przyjdzie niezależny, łatwo się dostosowujący, tolerancyjny. A ci, którzy go również nie widzieli, ale mieli etykietkę zimny, powiedzieli, że przyjdzie nietolerancyjny, wybuchowy, sztywny w przekonaniach. I psychologowie mówią, zobaczcie, nie widzieli człowieka, a percepcja się już zmieniła. Ale ten wykładowca przyszedł, wygłosił wykład i pod koniec wykładu poprosił o dyskusję. Ale okazało się, że z tym ciepłym chciało dyskutować 56% studentów, a z zimnym tylko 32% studentów. Proszę Państwa, proszę zauważyć, że ta etykietka ciepły, zimny pod innymi nazwami funkcjonuje w naszym życiu. Właśnie może być to niepełnosprawny, pełnosprawny, z żółtymi papierami, bez żółtych papierów, inteligentny, głupi. I my zmieniamy nie tylko percepcję, ale zmienia się również nasze zachowanie pod wpływem tych etykietek. Proszę Państwa, to jest taki autor Dale Carnegie. Podobno napisał książkę, która jest bestsellerem światowym. Ja nawet ostatnio ją dostałem, przeczytałem. To nie jest psycholog, ale to jest facet, który chyba jakąś taką karierę w biznesie zrobił. I powiedział właśnie w tym kontekście poznawania drugiej strony bardzo ważną rzecz, którą ja pozwolę sobie tutaj w całej rozciągłości zacytować, bo uważam, że ona jest bardzo ważna. On pisze tak: niezwykle cenna jest dla mnie sytuacja, kiedy mogę sobie pozwolić na zrozumienie drugiej osoby. I stawia pytanie, czy to konieczne? Naszą pierwszą reakcją na większość stwierdzeń, które słyszymy od innych, jest ocena lub osąd, a nie próba zrozumienia. Nie próba zrozumienia, o co idzie. Kiedy ktoś wyraża jakieś uczucie, postawę czy przekonanie, mamy tendencję do niemal natychmiastowego stwierdzenia. To prawda albo to nieprawda. To mądre albo głupie. To niemoralne albo moralne. To nielogiczne. To niewłaściwe albo niemiłe. I teraz jak gdyby clue tej wypowiedzi.
bardzo rzadko pozwalamy sobie na dokładne zrozumienie, co dane stwierdzenie oznacza dla drugiej osoby. Co drugi człowiek tak naprawdę chciał powiedzieć, z czym ten drugi człowiek do nas przyszedł. I takie już, powiedziałbym, wskazówki, jeżeli chodzi o uprzedzenia, ale no mniej chyba w tym zakresie może zrobić psycholog czy socjolog, może bardziej prawnik. Przestrzeganie norm i praw przysługujących wszystkim ludziom. Przestrzeganie norm. Często te normy i prawa przecież nie są uprzedzające, a my jak gdyby na własne potrzeby je tworzymy. Jeżeli to prawo jest złe, to te prawa czy zarządzenia trzeba po prostu zmienić, tak żeby uprzedzenie nie było nagradzające, a karzące. I ostatnia rzecz to jest zmiana sposobu, w jaki postrzega się ofiary uprzedzeń. Młodych ludzi trzeba zaszczepić przeciw uprzedzeniu. Podsumowując, proszę Państwa, chciałem powiedzieć o takich bardzo psychologicznych aspektach, o czymś bardzo ważnym, ale o czymś, co my na co dzień mamy z tyłu głowy. I to, co jest najważniejsze, uprzedzenia to są postawy wyuczone. Ja ciągle powtarzam studentom, że jeżeli coś jest wyuczone, to jest nadzieja, bo można tego oduczyć. Oczywiście, gdy w grę wchodzą potrzeby, trudno jest coś oduczyć, ale musimy się pocieszać, że chociaż trudno, to nie jest to niemożliwe. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie. Bardzo dziękujemy za wystąpienie. Myślę, że to była bardzo cenna prelekcja i zostawia nas z taką refleksją, myślę, że każdego z nas, nad tym, jak tak naprawdę łatwo, czasami może i nawet nieświadomie, wpaść w pułapkę takich stereotypów i uprzedzeń, a które później mogą mieć bardzo negatywne konsekwencje dla innych. Kolejna prelekcja będzie dotyczyła roli administracji rządowych w zakresie wsparcia edukacyjno-zawodowego osób z niepełnosprawnością i zaprezentuje nam ją pani Małgorzata Paprota, absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w latach 2019-2021 dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do spraw osób niepełnosprawnych w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, a od czerwca 2021 roku kieruje oddziałem Lubelskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Bardzo prosimy. Dzień dobry, dziękuję bardzo za przedstawienie mojej osoby. Mam nadzieję, że jestem słyszalna. Jeżeli tak, to bardzo serdecznie Państwa witam na dzisiejszej konferencji. Z uwagą wysłuchałam pana profesora Jacka Śliwaka i chciałabym tylko dodać, że rzeczywiście ta zmiana postaw, zmiana stereotypów jest bardzo ważna, abyśmy traktowali inne osoby tak samo, jakbyśmy chcieli, aby nas traktowano. Zmienia się to już z perspektywy jakby działalności postrzegania osób z niepełnosprawnościami. Zmienia się w naszym kraju to dość istotnie. Ja pamiętam ze swojego doświadczenia, kiedy jeszcze w 2006 roku otwierałam Zakład Aktywności Zawodowej, taki największy w województwie lubelskim. To właśnie było pytanie, praca dla niepełnosprawnych, tej pracy nie ma dla osób pełnosprawnych. My tutaj chcielibyśmy normalnie pracować, funkcjonować, a osoby z niepełnosprawnościami mają swoje świadczenia, więc jak to z tą pracą tak naprawdę jest? I kiedy zaczęłam poszukiwać osób do pracy, okazywało się, że właśnie głównie problemy, które i bariery, to były wśród tej rodziny najbliższej, która to też wychodziła z założenia, że jeżeli osoba ma jakieś świadczenie, to po co praca? Natomiast z czasem okazało się, że te rodziny powolutku się przekonywały, te osoby się przekonywały, że praca
bycie wśród innych ludzi jest bardzo potrzebne każdemu człowiekowi, aby realizować się zawodowo, realizować się społecznie, realizować się rodzinnie, zakładać rodziny i móc tak naprawdę normalnie funkcjonować. My wiele mówimy o godności osoby ludzkiej, wiele mówimy o niezależnym życiu, o tym podejmowaniu decyzji i to się stopniowo, jak patrzę z perspektywy lat, zmienia, podchodzimy do każdego człowieka indywidualnie, natomiast Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera te osoby, które potrzebują tego szczególnego wsparcia, aby móc realizować się życiowo, tak naprawdę życiowo. I tutaj podchodzimy do tego bardzo personalistycznie, bardzo proludzko, aby osoby mogły mieć szansę na normalne funkcjonowanie, na tyle, na ile oczywiście im stan zdrowia na to pozwala. Ja chciałam Państwu przybliżyć kilka takich tematów, kilka programów, które realizuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wspierając osoby, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności. Mówimy tutaj o dzieciach do 16 roku życia, jak również mówimy o osobach z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, czyli tych, którzy są powyżej 16 roku życia. Robimy bardzo dużo działań wspierających, ponieważ widzimy potrzebę tej aktywności, że jeżeli osoby z niepełnosprawnościami będą pracować, będą się realizować, to wsparcie będzie stopniowo malało. Natomiast aby tym osobom ułatwić to funkcjonowanie, mamy kilkadziesiąt programów kierowanych zarówno do organizacji pozarządowych, zarówno do instytucji państwowych, jednostek samorządowych, jak i do osób indywidualnych, aby mogły w miarę swoich możliwości funkcjonować samodzielnie. Chciałam Państwu przybliżyć te programy, które, już momencik, zobaczę jak tutaj slajdy pójdą, są. Tematem oczywiście jest rola administracji rządowej, natomiast chciałabym się skupić na tych działaniach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ jest to fundusz celowy, państwowy fundusz celowy, który wspiera osoby z niepełnosprawnościami i budżet tego funduszu corocznie wzrasta. Zarówno środki Państwowego Funduszu są zasilane przez budżet państwa, jak i od tych przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają osób z niepełnosprawnościami, a takie wymogi są w naszym państwie, aby zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami. Oczywiście w przypadku to jest dużych firm, powyżej 25 pracowników, natomiast te firmy, które nie zatrudniają, jeszcze nie są przekonane do tego zatrudnienia, w pewien sposób jakby tutaj uiszczają pewną opłatę do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. I w związku z tym Państwowy Fundusz obecnie posiada ponad 8-miliardowy budżet, który generalnie w połowie, prawie połowa jest przekazywana na dofinansowania do wynagrodzeń osób z niepełnosprawnościami, tak aby wspierać pracodawców przy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, by mieli z tego odpowiednie korzyści, natomiast też i wiadomo, że to są pewne zobowiązania ciążące na pracodawcach, aby dostosować stanowisko pracy, aby zapewnić odpowiedni czas pracy, odpowiednie przerwy, wymagany z kodeksu pracy urlop dodatkowy z racji niepełnosprawności. I to prawie 4 miliardy złotych właśnie jest kierowane do tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami. Natomiast pozostała kwota jest, że tak powiem, adekwatnie kierowana w miarę potrzeb i zgłaszanych potrzeb przez środowiska, czy to samorządowe, czy organizacji pozarządowych, czy samych osób z niepełnosprawnościami, tak aby wspierać te instytucje, organizacje, jak i osoby indywidualne w swoich jakby zakresach działalności, tam gdzie wspierają osoby
z niepełnosprawnościami. I tutaj mówimy głównie też o konkursach, które corocznie Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza dla organizacji pozarządowych, zarówno na taką aktywizację społeczno-zawodową, zarówno na prowadzenie placówek rehabilitacyjnych i utrzymanie tych placówek przez organizacje pozarządowe, jak i na działania informacyjne, promocyjne, zmiany właśnie tej świadomości, postrzegania osób z niepełnosprawnościami, tak aby tutaj kompleksowo wypełnić te funkcje, do których fundusz został powołany. Chciałam Państwu przede wszystkim powiedzieć o kilku programach, które realizuje Państwowy Fundusz. Programy są kierowane do różnych odbiorców i między innymi chciałabym przybliżyć taki program, gdzie my wspieramy urzędy, placówki edukacyjne, środowiskowe domy samopomocy w zakresie jakby dostępności, likwidacji barier w tych placówkach, jak również w zakresie jakby tej dostępności w poruszaniu się czy komunikowaniu się. Mamy taki program, który się nazywa Program Wyrównywania Różnic między Regionami 3. I właśnie on kierowany jest, aby ta dostępność była zapewniona poprzez instytucje, placówki edukacyjne, aby zarówno urzędy, jak i dzieci, które chcą korzystać z szkół ogólnodostępnych, czy do szkół specjalnych chciałyby uczęszczać, aby te szkoły, te placówki mogły być dostosowane. Natomiast też mówimy o środowiskowych domach, ponieważ osoby, które już po zakończeniu edukacji chciałyby uczestniczyć w środowiskowym domu samopomocy, też mamy takie możliwości, aby te placówki były corocznie poprawiany ich standard, tak aby właściwie te zadania w tych środowiskowych domach były realizowane. I tutaj mamy duże wsparcie kierowane właśnie do tych instytucji i organizacji, które prowadzą takie placówki. Te programy, ten program wyrównywania różnic między regionami 3, co prawda jest to program coroczny, natomiast nabory ogłaszamy pod koniec października, listopada z terminem od 1 grudnia. Możemy składać wnioski do końca lutego przez samorządy powiatowe lub bezpośrednio do nas, w zależności od tego, jaki to jest program. I tutaj generalnie, jeżeli chodzi o obszar B, właśnie tej likwidacji, od wielu lat mamy zabezpieczenie 100% tych środków, aby dostosowywać te placówki. Mamy też taki nowe dofinansowanie, nowe duże dofinansowanie, gdyby Państwo byli zdecydowani na tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych. Do tej pory była to kwota 34 000, teraz jest to kwota 70 000 na każde utworzone nowe stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych. Oczywiście ona jest proporcjonalna w stosunku do zatrudnienia tych osób. Zachęcam do skorzystania, ponieważ można robić taki montaż finansowy zarówno ze środków europejskich, czy ze środka wsparcia ekonomii społecznej, jak i ze środków PFRON-u. Można takie spółdzielnie socjalne powoływać i dostać na nie dość znaczne dofinansowanie w przypadku zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, a spółdzielnia socjalna po utworzeniu może korzystać jako pracodawca, jako przedsiębiorca z dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, które są, nie dodałam, uzależnione od stopnia niepełnosprawności, czy to jest lekki stopień, miarkowany, czy znaczny. Więc to wsparcie w zależności od stopnia niepełnosprawności jest coraz większe. Mamy też takie programy, które są kierowane do stowarzyszeń, do samorządów, tak aby likwidować barierę transportową i w tym roku dla samochodów osobowych, tak zwanych mikrobusów, przeznaczaliśmy kwotę 135 000 złotych. Te, które są niedostosowane, bez najazdów, bez szyn, to jest 110 000 złotych. Natomiast dla autobusów była to kwota 330 000 złotych. Te wnioski i ten program akurat w tym obszarze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Dlatego tutaj nie mieliśmy 100% pokrycia tej kwoty, tylko w 85%. Natomiast
Tam, gdzie to było wymagane, gdzie samorządy przewożą dzieci do szkół, gdzie organizacje pozarządowe prowadzą warsztat terapii zajęciowej, czy środowiskowy dom samopomocy, czy do szkół specjalnych, tutaj bezwarunkowo jakby podejmowaliśmy decyzję o przekazaniu 100% jakby tej kwoty dofinansowania do likwidacji barier transportowych. Więc tutaj mogą korzystać zarówno samorządy, organizacje pozarządowe, placówki. Tam, gdzie jest to potrzebne, zapewniamy też te środki, aby ten transport był zapewniony i aby osoby z niepełnosprawnościami mogły korzystać z tego wsparcia. Też mamy taką propozycję dla organizacji pozarządowych, które realizują projekty unijne, że możemy pokryć im wkład własny do projektów unijnych pod warunkiem, że część zadań, która wynika z tych projektów unijnych, które będą realizować albo realizują, zawiera działania związane z aktywizacją lub integracją osób z niepełnosprawnościami, co będzie wykazane w projekcie i tutaj możemy do 15% takiego wkładu własnego pokryć, jeżeli te działania są skierowane również do osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy, ponieważ jest to nowa perspektywa unijna, będą się pojawiały nowe projekty. Państwo jako organizacje pozarządowe będziecie poszukiwać bądź pozyskiwać środki na uzupełnienie wkładu własnego. Jedną z propozycji są to środki PFRON-u i tutaj zachęcamy do zainteresowania się, ponieważ corocznie ten program jest podejmowany i mam nadzieję, że będzie tutaj ten obszar utrzymany dla tych organizacji, które chcą wspierać osoby z niepełnosprawnościami i w swoich projektach, które będą montować w projektach unijnych, będą zawierały te informacje. W obszarze F mamy tutaj wsparcie dla warsztatów terapii zajęciowej. Wiemy, że przez wiele lat warsztaty terapii zajęciowej, gdy się utworzyły, nie miały takiej możliwości, aby poprawiać swoją infrastrukturę, aby wymieniać sprzęt, czy to sprzęt komputerowy, czy sprzęt w pracowniach. Więc tutaj corocznie ta kwota wzrasta i w tej chwili mamy 180 000 dla danego warsztatu terapii zajęciowej, który zarówno chce poprawić swoją infrastrukturę, ale też dla tych, które będą tworzone. Jeżeli ktoś z samorządów czy z organizacji pozarządowych chciałby utworzyć warsztat terapii zajęciowej, więc tutaj mamy taką możliwość, aby jeszcze środkami PFRON wesprzeć te organizacje w utworzeniu warsztatów terapii zajęciowej. Mamy w tej chwili ponad 700 warsztatów terapii zajęciowej w Polsce, ponad 59 w województwie lubelskim, natomiast ta potrzeba uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w integracji, w nauce zarówno treningów pieniężnych, jak i nauce samodzielnego funkcjonowania, tą funkcję pełnią warsztaty terapii zajęciowej i zachęcamy do tworzenia, a jeżeli już są utworzone, do poprawiania tej bazy zarówno lokalowej, jak i wyposażenia, jeżeli jest taka potrzeba. Tutaj mamy taki obszar G, to jest skierowany głównie, jeżeli Państwo zgłaszacie się do urzędów pracy, aby utworzyć stanowisko pracy dla osoby z niepełnosprawnością, mamy też takie dodatkowe środki kierowane poza algorytmem, czyli poza tymi środkami, które corocznie kierujemy do powiatów i tam Rada Powiatu podejmuje decyzję o przyznaniu tych środków na dane zadania. Tutaj mamy poza tym algorytmem, jeżeli samorząd do nas wystąpi i będzie potrzeba utworzenia nowego stanowiska pracy, wyposażenia tego stanowiska pracy pod osobę z niepełnosprawnością, tu taka możliwość jest, aby samorządy do nas się zwróciły i my przyznamy takie dodatkowe środki na rehabilitację zawodową osób z niepełnosprawnościami. Kolejny program jest to program Aktywny Samorząd, kierowany do osób indywidualnych. Od wielu lat
podejmowana jest decyzja o jego utrzymaniu, chociaż jest to cały czas program pilotażowy. I tutaj mamy szerokie wsparcie dla osób indywidualnych. Między innymi mówimy tutaj o likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i likwidacji barier transportowej. W tym roku mamy duże środki na to, aby osoby, które posiadają znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, mogły skorzystać z dodatkowego wsparcia w postaci dofinansowania do oprzyrządowania swojego własnego samochodu, tak aby mogły samodzielnie się poruszać. To jest oczywiście dla osób z dysfunkcją narządu ruchu i kwota w tej chwili to jest do 70 000 złotych na takie doposażenie własnego samochodu w nowe technologie wspomagające. Tutaj nie mamy wykazu tych technologii, co jest potrzebne danemu kierowcy, ale tutaj jakby przykładowo wskazałam Państwu, co może być jakby w tym wyposażeniu, co jakby ograniczy tą indywidualną barierę w użytkowaniu samochodu. Zachęcamy do składania tutaj do nas wniosków. My przechodzimy jako Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych już na system elektroniczny. Większość naszych beneficjentów wie, jak się zalogować do systemu obsługi wsparcia. Jest taka specjalna aplikacja internetowa, tam się wypełnia prosty wniosek o przyznanie dofinansowania, o możliwościach skorzystania i tutaj też, jeżeli byłaby taka potrzeba, to w tym pilotażowym programu Aktywny Samorząd można wystąpić o takie dodatkowe środki, aby dostosować swój własny pojazd, tak aby ta trasa, ta droga, ten przejazd był bezpieczny. Mamy oprócz tego wiele innych obszarów w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym i mówimy tutaj o sprzętach elektronicznych, mówimy o szkoleniach z zakresu nabytego sprzętu elektronicznego, mówimy przede wszystkim o takich usprawnieniach informacyjnych, jeżeli taka jest potrzeba, aby osoby korzystały z laptopów, sprzętów, komórek, więc tutaj do określonej grupy osób kierujemy ten obszar B, aby mogły również te bariery, jeżeli chodzi o bariery informacyjne, elektroniczne, mogły tą barierę zlikwidować. W przypadku likwidacji barier w poruszaniu się, to też kierujemy tutaj nasze wsparcie do osób, które potrzebują wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, w utrzymaniu tego wózka, jak również w tym obszarze mamy takie zadania dla osób, które nie z tytułu wypadku, z tytułu przeróżnych zdarzeń losowych potrzebują oprotezowania specjalnego, takiego zastosowania nowoczesnych rozwiązań technicznych. Mówimy o protezach na przynajmniej 3. poziomie jakości i tutaj bardzo duże wsparcie kierujemy do tych osób, głównie te osoby uczące się, osoby w aktywności zawodowej. To wsparcie tutaj jest podejmowane i te środki na specjalne oprotezowanie kierujemy właśnie do tych osób. No i mamy obszar D, w którym mówimy o utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki osoby zależnej. Mówimy tutaj o przede wszystkim tych osobach, które chciałyby, aby była opieka zastosowana przez inną osobę i te wnioski, aby opieka nad dzieckiem czy osobą zależną, dzieckiem z niepełnosprawnością była sprawowana przez inną osobę. Mamy też bardzo ważny moduł, drugi, który kierowany jest dla uczniów, dla osób, które chcą podjąć kształcenie na studiach wyższych. I możemy wspierać te osoby
w zależności jakby tutaj od kosztów kształcenia, wspieramy jeszcze dodatkowo w różnym zakresie, zachęcamy do przyjrzenia się temu programowi, ponieważ możemy w części jakby sfinansować studia dla osób z niepełnosprawnościami. Te osoby mogą uzyskać różnorodne wsparcie w zależności od tego, czy potrzebują tłumacza języka migowego, czy jakieś inne wsparcie. Bo tutaj widzę, że temat jest bardzo obszerny, a nas tutaj troszeczkę czas goni, także bardzo bym prosiła, żeby troszkę kondensować myśli. To ja tak szybciutko, tylko Państwu powiem jeszcze o tym, że mamy indywidualną pomoc dla osób z niepełnosprawnościami. Mówimy, proszę sobie zerknąć, mamy takie programy, dostępne mieszkanie, mówimy tutaj o zamianie mieszkań dla osób, które mieszkają w mieszkaniach niedostępnych czy w blokach niedostępnych, gdzie się nie mogą wydostać z własnego mieszkania. Kierujemy środki na zamianę mieszkania. Mamy mieszkanie dla absolwenta, czyli dla absolwentów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, szkół średnich, wyższych, którzy ukończyli szkołę nie później niż 36 miesięcy i chcą podjąć zatrudnienie i tutaj na najem takiego mieszkania w innej miejscowości albo w dużym mieście chcieliby skorzystać, więc zachęcamy też do zerknięcia na ten program. Wspomagane społeczności mieszkaniowe do organizacji pozarządowych. Za chwilę będziemy uruchamiać drugi moduł naboru. Natomiast mobilność osób niepełnosprawnych jest to bardzo ważny program, ponieważ 1 sierpnia uruchamiamy drugi nabór. Mieliśmy ogromne zainteresowanie, jeżeli chodzi o województwo lubelskie, bo ponad 300 wniosków zostało złożonych, a chodzi przede wszystkim o dofinansowanie do zakupu samochodu dla osoby, która nie może poruszać się bez użycia wózka inwalidzkiego i tym wózkiem inwalidzkim musi przesiąść się do tego samochodu. Więc tu mamy ogromne wsparcie dla tych osób w postaci nawet w zależności od kwoty zakupu tego samochodu, zarówno te osoby, które chcą samodzielnie prowadzić, jak i być pasażerami, mamy odpowiednie wsparcie. Uruchamiamy 1 sierpnia za pomocą aplikacji SOF. Zachęcamy, tutaj są terminy. Oczywiście potrzebny będzie podpis kwalifikowany lub zaufany, aby można było się zapisać do tego programu. To są najważniejsze rzeczy. Do samorządów kierujemy również wsparcie, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Samorządy mogą skorzystać z kwoty 34 000, jeżeli chcą zatrudnić osobę z niepełnosprawnością na wyposażenie stanowiska pracy. W przypadku osób z lekkim stopniem to wsparcie jest w kwocie 17 000 złotych. Najważniejsze jeszcze rzeczy to mamy tutaj dla absolwentów szkół, kiedy po 25 roku życia kończy się ten okres edukacji i tu mamy możliwość takiego programu realizacji Rehabilitacja 25+. Można korzystać z ośrodków, ze specjalnych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, tam się zgłosić, aby młodzież mogła dalej kontynuować swoją edukację i rozszerzać swoje zainteresowania. Zajęcia klubowe w warsztatach to dla tych osób, które oczekują na warsztat terapii zajęciowej, więc też jest taka możliwość wsparcia finansowego. I najważniejsza rzecz, to chciałam tylko Państwu powiedzieć, że uruchomiliśmy takie centrum informacyjno-doradcze przy każdym oddziale PFRON w województwie i w tym centrum wszystkie informacje dotyczące wsparcia, czy nabycia orzeczenia, czy jakichś innych potrzeb, które zgłaszają osoby, które są osobami z niepełnosprawnościami albo mogą być osobami z niepełnosprawnościami, mogą się tu zgłosić. I mamy dla tych osób, które mają problemy z narządem wzroku, słuchu bądź kończyn górnych, 2 ośrodki wsparcia i testów z najnowszymi technologiami, ośrodek w Świdniku, tutaj jest adres, i ośrodek w Łęcznej, najnowsze technologie, możliwości przetestowania, sprawdzenia zarówno przez dzieci, przez ich opiekunów, jak i osoby dorosłe, sprzętów najwyższej generacji w zależności od stopnia problemu, z dysfunkcją, z jaką osoba tutaj się zmaga, mogą się zgłosić, zatelefonować,
Są to smartwatche, powiększalniki, linijki Braille'a, przeróżne smartfony, laptopy do przetestowania w zależności od potrzeb osób niepełnosprawnych. Zachęcam do korzystania z tych 2 ośrodków, ponieważ są tylko 2 w województwie lubelskim. Można się z nimi skontaktować, powiedzą, co dla danej osoby by było najkorzystniejsze dla danego wieku danego dziecka czy osoby dorosłej, do pracy, do aktywności. Można wziąć, przetestować w domu ten sprzęt i w przyszłości go nabyć. Dziękuję bardzo i przepraszam za przedłużenie. Nic nie szkodzi. Bardzo dziękujemy za uwagę i za prezentację pani dyrektor. Tutaj prezentacja jest dosyć obszerna, zawiera bardzo dużo szczegółowych informacji. Już teraz zachęcam Państwa do zapoznania się z nią, dlatego że zamieścimy ją na stronie konferencji, o czym jeszcze poinformujemy oczywiście w mailu, więc będzie można jeszcze szczegółowo na wszystko sobie zerknąć. Na ten moment mamy przewidzianą przerwę, także będzie to 10 minut, więc widzimy się z powrotem o godzinie 11:36. Tak jak wspomniałam, proszę, aby nie odchodzić, nie wyłączać się, tylko po prostu wyłączyć kamerki, mikrofon i widzimy się za 10 minut. Dziękuję bardzo. Przerwa dobiegła nam już końca, także witam wszystkich z powrotem. Mam nadzieję, że wszystkim udało się wrócić. Kolejna nasza prelekcja będzie dotyczyła kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie. Czynnik wspierający adaptację osoby z niepełnosprawnością w miejscu pracy i zaprezentuje nam ją pani Ewa Danela-Burdon, prezes Norwesko-Polskiej Izby Handlowej, szefowa firmy doradczej Perfect Connection. Jak już wspomnieliśmy też na początku, pani Ewa była partnerem z Norwegii naszego projektu. Prosimy o wystąpienie. Pani Ewo, jeszcze tylko proszę, żeby mikrofon sobie włączyć. Tak jest. Rozumiem, że macie prezentację, bo ja byłam tą, która się przyznała, że wolę tego nie robić. Tak, już Dzięki. prezentacja jest. Ja chciałam powiedzieć, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. To dziwne, że nie widzi się twarzy, bo jakby jak jest ta taka fizyczna interakcja między ludźmi, to wszystkim się dużo łatwiej mówi. Ja chciałam tylko powiedzieć, że właściwie pan profesor Śliwak powiedział nieomalże wszystko, o czym chciałam mówić, więc mnie znakomicie tutaj uprzedził i to dobrze, ponieważ ktoś zadaje pytanie na temat kultury organizacyjnej i uważam, że to jest dosyć patetyczne pytanie, ponieważ czym jest kultura? Kultura jest czymś, jest tym, w jaki sposób w danym miejscu robimy rzeczy. I bazując się na tym, co zostało już dzisiaj powiedziane, można by rzec, że kultura właśnie bez etykietek, bez uprzedzeń, bez stereotypów. Oczywiście łatwiej o tym mówić, niż to uczynić. Natomiast ja lubię słowa Henry'ego Forda, który powiedział, że po angielsku to brzmi come together is the beginning, stay together is a progress, work together is a success. Czyli to, że się zebraliśmy dzisiaj tutaj, pokazuje zainteresowanie dla tematu, tak? Ale to jest dopiero początek. To, jak wielu ludziom i organizacjom uda się zostać razem, współpracować i komunikować razem, będzie postępem. Natomiast jak przyniesie to konkretne rezultaty, jak będziemy potrafili wspólnie pracować, a PEFRON i inne organizacje udowadniają, że to jest możliwe, to będzie można odnieść sukces. Ja zwykłam zawsze mówić, że kultura zjada strategię na śniadanie. Co to oznacza? Możemy mieć znakomite plany. Fuga mundi, może myśleć o różnych cudach, które zdziała. Natomiast jeśli nie będzie wewnętrznej kultury i w fundacji, i u klientów, z którymi się współpracuje, to bez względu na to, jak cudowne mamy plany i targety, żeby pomóc, nie wiem, 200-300 osobom rocznie, to nie zostanie to po prostu zrealizowane, bo dobra kultura to taka i zależy mi właściwie, ta prezentacja jest taka w stylu zen trochę. Bo mówiąc o kulturze, chciałabym, żeby Państwo wygodnie usiedli w fotelach, zrelaksowali się i żeby to było raczej przyczynek do pewnej refleksji, bo każdy z nas w jakiejś firmie pracuje. Każdy dobrze wie, co w niej kocha,
czego być może nie lubi, czego by oczekiwał. Niech to będzie taką inspiracją do jakby ulepszania tych miejsc, w których jesteśmy, bo trzeba zawsze zacząć od siebie i wtedy myślę, że bez względu na to, czy zatrudniamy ludzi niepełnosprawnych, nie wiem, rudych, chudych, grubych, nie będzie to miało znaczenia, bo kultura będzie po prostu kulturą przyjazną, można lecieć dalej. Ja określam kulturę jako manifestację umysłu wyrażoną przez zachowanie. I o tym profesor Śliwak powiedział wszystko, w jaki sposób możemy się zachowywać. Przy czym to jest tak, że jak jesteśmy w określonym miejscu pracy, to powinniśmy się zachowywać zgodnie z pewnym kodeksem, który w tej pracy obowiązuje. Kodeksem nie cywilnym, nie prawnym, ale kodeksem pewnych jakby cudownych wartości, które wspólnie uzgadniamy i jakby trzymamy się tego, pilnujemy. I wtedy jak rozmawiamy z klientami, to nie mamy problemu, bo wyczuwamy, czy ten klient nasze wartości dzieli, czy też nie. Ja muszę Państwu powiedzieć, że zajmowałam się usprawnianiem tak zwanej kultury organizacyjnej w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, nastawionych oczywiście bardzo na bottom line. I ja wchodząc do każdej firmy, na samym początku zamykałam oczy i wdychałam jakby zapachy. Patrzyłam na recepcję, na pierwszą osobę, która mnie jakby wita czy przyjmuje. I już na tej podstawie można było wyczuć, czy adrenalina jeździ w ciężarówkach, czy jest rodzaj pewnego luzu, zrelaksowania. To nam bardzo, bardzo wiele opowiada. I oczywiście aspektem, który jest niepodważalny i bardzo istotny, to jest jakby sama komunikacja, ale do tego jeszcze dojdziemy. W każdym razie to, w jaki sposób wyrażamy nasze emocje, pokazujemy, jak manifestujemy nasz umysł, jest bardzo istotne w każdej kulturze. I to nie jest tak, że w domu prywatnie jesteśmy bardzo fajnymi ludźmi, a w pracy jesteśmy złymi lub na odwrót. Jakby człowiek jest człowiek i to nie powinno być tak, że jakaś wielka zmiana z nas występuje, jak przekraczamy próg naszego domu. Czyli to jest również w przypadku, ja proszę o sprawne przewijanie, dobrze, bo jakby nie musimy siedzieć w kolejnych slajdach. Kulturą organizacyjną będzie sposób, w jaki rozwiązujemy problemy, w jaki działamy, w jaki sposób wspólnie postrzegamy świat. Bo w miejscu pracy takim na przykład jak Fuga Mundi, czy w Pefronie, czy na Kulu, gdzie uczą jakiejś etyki i wartości, nie może być tak, że postrzegamy sobie jakby świat byle jak czy inaczej. Ludzie w danym miejscu pracy definiują kulturę, czyli będzie ona inna w Fugamundi, będzie inna w Pefronie, w filmie Dormel, która wiem, że będzie występować, inna jest w mojej firmie. Natomiast oczywiście ludzie nie żyją w limbo. Jesteśmy otoczeni organizacjami, społecznością lokalną, władzą, która narzuca pewne sposoby myślenia i reagowania. I tutaj oczywiście jesteśmy o krok od tego etykietkowania stereotypów i uprzedzeń, o których pan profesor mówił. I tak na przykład mówił o przykładzie Francuza czy Włocha. Ja powiem, że ten Andrew Carnegie, o którym wspomniał, to nikt inny jak multimilioner amerykański z XIX wieku, który zorganizował cały przemysł stalowy w Ameryce. Natomiast skąd przybył do tej Ameryki? Ze Szkocji. A co myślimy o Szkotach? Chytrusy. A co ten chytrus zrobił? 90% swoich zysków, a był najbogatszym człowiekiem w Stanach na przełomie XIX i XX wieku, czyli $6 bilionów przeznaczył na cele charytatywne. W tym między innymi w XIX już wieku myślał o tym, żeby do rynku pracy właśnie wciągać ludzi innych, mniej uprzywilejowanych. Czyli to nie jest tak, że temat, który dzisiaj dyskutujemy, jest nowy. Dla otwartych umysłów jest tematem starym. I oczywiście starym jak świat jest fakt, że wszyscy jesteśmy podobni, tak jak tutaj się znajdujemy, siedzimy, wszyscy jesteśmy ludźmi, tak?
ale też jesteśmy trochę wyjątkowi, jak niektórzy. Jest pewna grupa, nie wiem, rudych okularników, jeżdżących na wózkach, samotnych, rozwiedzionych, szczęśliwych, nieszczęśliwych, z dziećmi, bez, czyli mamy swoją pewną niepowtarzalność. Jesteśmy jak żaden inny człowiek. Natomiast niebezpieczeństwo tkwi w tym, że każdy z nas, i to jest niezwykle ludzkie, ma tendencję do wierzenia, że moja rzeczywistość to jest oczywiście jedyną słuszną i prawdziwą rzeczywistością, tak? Czyli moje postrzeganie świata, hello, jest dużo lepsze niż mojego sąsiada, mojego męża, etc., etc. Jest to, oczywiście rodzina może sobie jakoś konflikty rozwiązać, się dogadać, natomiast robi się to niebezpieczne w organizacji, jeśli każdy pracownik będzie uważał, że jego postrzeganie, jego rzeczywistość, jak widzi świat, wartości firmy, kierunek firmy jest jedyną słuszną, no to będziemy w problemie. Dlatego w punkcie wyjścia jest dosyć istotnym ustalenie jakby pewnego planu gry, jak chcemy rzeczy wspólnie widzieć. I teraz oczywiście ten typowy obrazeczek, który być może większość z Państwa zna, nie wiem, przyjrzyjcie się dokładnie i ciekawe, kto widzi kaczkę, a kto widzi zająca czy królika, nie odróżniam nigdy. Oczywiście widzimy świat przez okulary naszych oczekiwań, tak? Jakby Mundi, chcąc pomóc ludziom niesprawnym, patrzy przez pryzmat ich oczekiwań, pracodawca czy zakład pracy oczywiście patrzy przez pryzmat swoich jakby, bo chce mieć bottom line, chce, żeby ktoś dał mu dofinansowanie, chce mieć z tego zysk. Tutaj dochodzą jeszcze zainteresowania samego klienta, jego potrzeby, jego marzenia. No i te słynne stereotypy, o których była mowa, które naprawdę potrafią być niebywałe, ponieważ są bazowane jakby na niczym. To przypomina mi sytuację z metra Oslo, rok 86. 3 Norwegów próbuje zidentyfikować moje pochodzenie, bo słyszy, że rozmawiam w języku, którego jakby nie rozpoznają. Stawiają na, nie wiem, Australijkę, Francuzkę, Irlandkę i tak dalej. Zaczynam się śmiać i mówię, nie, ja jestem Polką. I patrząc na mnie stwierdzają nagle, ty se z nas nie kpi, my wiemy, jak prawdziwa Polka wygląda. Więc pytam ich, jak, ile widzieliśmy Polek? Żadnej, ale i tak wiedzieli, tak? Także to samo dotyczy różnego rodzaju niesprawności. Nam wydaje się, że ludzie, nie wiem, na wózku, niedowidzący, niedosłyszący, absolutnie się do tego, jakby do niczego nie nadają, bo tak sobie w głowach gdzieś ustaliliśmy. Natomiast oczywiście najistotniejszym jest to, co jest ukryte w człowieku, czego jakby nie da się dostrzec. I tutaj niezwykle ważna rola takich fundacji jak Fuga Mundi i konsultantów, psychologów, którzy tam pracują, żeby zechcieli to niewidoczne i ukryte dostrzec. Bo najłatwiej jest dostrzec człowieka, nie wiem, na wózku, niewidzącego, bo ma laskę, natomiast nie widzimy tych wszystkich ludzi, nie wiem, którym dusza płacze. I ta dusza potrzebuje jakby aktywności zawodowej. Znaczy, każdy z nas, jak tak się sobie serdecznie i chociaż trudno jest być samemu wobec siebie obiektywnym, przyjrzymy, to na pewno jest tak, że każdy z nas ma jakieś słabości, ma jakieś wady, ma jakieś oczekiwania. Natomiast z ludźmi jest tak, i to jest oczywiście bardzo niebezpieczne, że mamy zaledwie, można do następnego, mamy zaledwie 50 sekund, to się dzieje w naszych głowach, żeby wyrobić sobie zdanie na temat innej osoby, jakiejkolwiek, 50 sekund. I tutaj oczywiście te jakby stereotypy, czy zakodowane nawet przez rodziców sposoby myślenia, czy społeczne sprawiają, że widzimy na przykład tą trójkę ludzi i nie wiem, gospodyni domowa, chłopek roztropek i kim jest ten koleżka tutaj na obrazku. I co się okazuje? Wyrabiamy sobie opinie na ich temat, to niekoniecznie są zawsze opinie pozytywne i nagle co się okazuje? Ten oto pan w czapeczce, on zawsze chodzi w czapeczce, to jest pan Olaf Thun. Jest miliarderem, jest jednym z największych, z najbogatszych Norwegów.
Nigdy nie zmienił swojego stylu, pochodzi ze wsi, ma imperium hotelowe. Jakbyś go spotkał na ulicy, to byś pomyślał, że nie wiem, jakiś rolnik z Podlaskiego, nie obrażając Podlaskiego. Czyli nie przyzwyczajajmy się do jakby ludzkich imidży, do sposobów, w jaki wyglądamy. Ponieważ ja jestem konsultantem i nie chodzę w garniturze i można by pomyśleć, że jestem osobą bardzo niepoważną. Jak mogę robić poważne rzeczy w firmach, skoro nie wyglądam tak jak konsultant z Pricewaterhouse? Znaczy naprawdę, proszę Państwa, dosyć istotne jest to, co nosimy tutaj, co mamy między uszami. Ten człowiek to jest jeden z najpopularniejszych komików w Anglii, Lawrence Clark. I jakby ze swojej nieułomności ma rodzinę, ma dzieci, też nie mamy tego typu wyobrażeń. Wydaje nam się, że nie wiem, ludzie niesprawni to strasznie smuciarze, bez poczucia humoru i tak dalej, którzy nie potrafią zbudować życia wobec siebie. Natomiast jest stand-up, sam nazywa się sit-up komikiem i po prostu sale są oblegane i potrafi śmiać się ze swojej ułomności, ale równocześnie w sposób inny patrzeć na świat zewnętrzny. A to ta pani ją doskonale znacie, jak się pojawiła w amerykańskim X Factor, czy gdzie to tam było. Nikt nie potraktował jej poważnie, bo wyglądała jak gospodyni domowa. Nikt też nie wiedział, że ma rodzaj autyzmu. Każdy z tych ludzi coś ma tak naprawdę. Każdy z nich coś ma. Ula ma też pewne spektrum autyzmu, ta pani również. Komik jest niesprawny, a zobaczcie, jaki sukces w życiu odniesie. I to nie tylko dlatego, że świat im pomagał czy nie pomagał. Myślę, że trzeba mieć też tego wewnętrznego drive'a. I kultura organizacyjna musi być taka, która tego drive'a w pracownikach wywołuje, jakby wyciąga z nich. Ja lubię ten cytat, to z Nabokowa chyba, że podobieństwo to cienie różnic. To jest dla refleksji, do refleksji dla Państwa, że różni ludzie widzą różne różnice, różne podobieństwa i podobne różnice. Po prostu tak naprawdę, jakbyśmy sobie zadali pytanie, kiedyś pisałam artykuł na temat AWWIK, co by oznaczało jakby odstępstwo od normy. I jak zaczniemy się zastanawiać, co tak naprawdę tym odstępstwem jest, to moglibyśmy się bardzo zdziwić. Każdy patrzyłby na to inaczej. To, co dla ciebie jest dziwadłem, dla mnie jest sprawą zupełnie normalną. I bardzo fajnie, jeśli w organizacji mój szef mnie widzi i wie, że this is what you see, this is what you get. Taka jestem i mam pewną swobodę zachowywania się, bo to, że czujemy się komfortowo, nie znaczy, że nie jesteśmy profesjonalistami. Szefowie wielu firm uważają, że jak ktoś, nie wiem, śmieje się, nieformalnie komunikuje, to jest człowiekiem nieprofesjonalnym. Czyli warto przyjrzeć się różnicom i podobieństwom między nami, bo to było trochę za szybko, bo różnice i podobieństwa, jak się im przyjrzymy, wypracujemy wspólne wartości, to naprawdę może być znakomite wspólne działanie. Czyli to, co Państwo robią, pan Krzysztof miał bardzo ciekawą prezentację na temat maczowania jakby klientów przez Fuga Mundi via osoby zainteresowane pracą, że warto się pochylić nad różnice podobieństwa, oczekiwania, możliwości i tak dalej, bo wtedy to wspólne działanie ku korzyści osobom, które chcą być aktywnie zawodowo, będą na pewno możliwe. I były prowadzone badania, można iść dalej, badania przez Google'a chyba ze 2 lata temu, które pokazało, że właśnie różnorodność zwiększa potencjał twórczy. Jeśli grupa ludzi jest w stanie pogodzić różnice, to tworzą rzeczy nowe, dużo lepsze rozwiązania. I Google zrobił taki eksperyment. Postanowił łączyć teamy do pracy nie w taki sposób, żeby, nie wiem, wszyscy optymiści byli w jednej grupie, pesymiści w drugiej, nie wiem, specjaliści tylko od software'u takiego w jednej, wręcz przeciwnie. Dobierali grupy na zasadzie trochę inności, różności i nawet dobierali osoby, które zaobserwowali, że w życiu codziennym w organizacji mają pewne konflikty, starcia między sobą. I do czego to doprowadziło? Że jak jest równość, właśnie jak rozgrzewa się pewna atmosfera, jeśli to jest supervised, czyli jakby nadzorowane, doprowadza do tego,
że ludzie robią się dużo bardziej kreatywni, bo chcą sobie nawzajem udowodnić, czy zaimponować sobie nawzajem różnymi pomysłami, ideami i wspólnie naprawdę dochodzą do rozwiązań i pomysłów, do których nie byliby w stanie dojść solo. I to jest dosyć istotne, że rola również osoby niepełnosprawnej, którą wprowadzimy do organizacji, musimy oczywiście tę organizację na to przygotować, może naprawdę rozjaśnić i ubarwić miejsce pracy klienta, bo trzeba sprawić, żeby ludzie zaczęli się odpowiednio zachowywać, żeby dostosować nawet logistycznie pewne rzeczy. Robi się rodzaj zupełnie innej wspólnoty i współgrania, czyli znalezienie po prostu jakby pewnych zadań, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia wcześniej, nawet przed zatrudnieniem właśnie osoby, nie wiem, niesprawnej. Ja w którymś z artykułów dałam przykład zakładu chyba Ireny Eris, gdzie są maszyny do produkcji leków, one są dosyć hałaśliwe. Trudno było znaleźć ludzi, ponieważ no, nie wytrzymywali jakby dźwięków. I ona wpadła w sumie na pomysł i zaproponowała, czy ludzie niesłyszący nie chcieliby brać tych pewnych zmian, kiedy maszyny pracują najgłośniej, ponieważ w zupełnie inny sposób jakby reagują na dźwięk. I to okazało się sukcesem jakimś takim socjalnym, integrującym, ale również ekonomicznym. Czyli nie oszukujmy się, jak jesteś klientem, bierzesz kogoś, to nie bierzesz, znaczy rzadko się zdarza, tak jak Carnegie, że robisz wszystko jako filantrop czy charity. Zakłady chcą nadal funkcjonować, jakby mieć z tego konkretny zysk. Także to jest moim zdaniem absolutnie niezawodny sposób na sukces. Tylko w każdej organizacji, żeby ta kultura organizacyjna była, znaczy kultura jest jak kobieta, mogę sobie tak powiedzieć? Mogę sobie powiedzieć. Trzeba o nią dbać i ją pielęgnować. To nie jest tak, że fix, postanawiamy, od dzisiaj mamy otwartą, przyjazną kulturę organizacyjną. To nie jest tak się nie da zrobić. Walk the talk. Trzeba jeszcze po prostu jakby działać każdego dnia. Nie należy niczego brać for granted, że jak dobrze nam się funkcjonuje, tośmy naszą misję spełnili i już więcej nic nie potrzebujemy robić. Czasami wystarczy, że nagle zatrudniamy jedną osobę i ta jedna osoba, nie wiem, ma zupełnie inne postrzeganie, charakter, temperament i jest naprawdę w stanie namącić w tym, co skrzętnie budowaliśmy przez lata. I tutaj też aż korci, żeby nawiązać do eksperymentu, tak się składa, że Philip Zimbardo jest też moim ulubionym psychologiem i większość z Państwa na pewno słyszała o tym jego eksperymencie i książce, którą serdecznie polecam, nazywa się The Lucifer Effect, czyli efekt Lucyfera. Jak dobrzy ludzie stają się złymi. Wiemy, że Lucyfer był, że tak powiem, ulubionym aniołem i nagle z ulubionego stał się właśnie Lucyferem, którego znamy. On w Stanfordzie zrobił tak zwany prisoner experiment, tak? Czyli ten eksperyment więźnia, gdzie część studentów miała być strażnikami w więzieniu, a część miała być więźniami. I zrobiono to w podziemiach Stanfordu, uniformy i tak dalej, to było jak reality show, zrobione tak, żeby to wyglądało realistycznie. I ci studenci, którzy byli strażnikami, tak sobie do serca wzięli wszystkie dyspozycje psychologów, tak się wczuli we własne role, że w sposób koszmarny zaczęli traktować więźniów, ergo swoich kolegów, studentów na co dzień. Eksperyment, który miał trwać 2 tygodnie, musiano zakończyć po 6 dniach, ponieważ nie byli w stanie zapanować nad pewnym rodzajem brutalności więziennych strażników. Co to pokazuje, że naprawdę jako ludzie balansujemy często na granicy tego, co nazwałabym diabelskie i boskie. I niezwykle dużo zależy od szefa każdej organizacji, od tego, jak patrzy na ludzi, jak traktuje ludzi. I dla mnie właściwie to jest jedna bardzo prosta mantra. Komunikowanie.
komunikowanie, jeszcze raz komunikowanie. Nie może być tak, że znaczy nogi i ręce nie wiedzą, co myśli głowa. Spójrzcie na nasze ciało. Jak system nerwowy nawala, nie wiem, czy szare przestają nam pracować, to tracimy komunikację z resztą naszego ciała po prostu. Czyli ta komunikacja jest, żeby każda kultura organizacyjna, a z pewnością ja uważam, że właśnie, żeby nie etykietować, nie powinniśmy nawet mówić o tym, że musi być jakaś specjalna kultura dla ludzi niepełnosprawnych, bo wtedy w punkcie wyjścia zakładamy, że są absolutnie inni niż my. Oprócz niesprawności nie są inni. Kultura musi być dostosowana ergonomicznie i logistycznie do potrzeb, które mamy jako ludzie, ale przecież są zdrowi kompletnie pracownicy, którym nagle siada kręgosłup, tak? I trzeba im zainstalować, nie wiem, inne biurko, inne krzesło i tak dalej. Kultura bez względu na to, jakby kogo zatrudniamy, musi być kulturą dobrą jak chleb. Naprawdę otwartą na drugiego człowieka i to, co powiedział Śliwak, to dobre zdanie. Oparta na trudzie włożenia wysiłku w to, żebyśmy komuś dali szansę jakby i chcieli zaufać. To Churchill powiedział to zdanie: attitude is a little thing that makes a big difference. I właśnie to jest wszystko, co można na temat kultury powiedzieć, bo Państwo znakomicie wiedzą, co to jest kultura organizacyjna. Nie potrzebujecie jakby moich rad, to tylko potrzebujecie inspiracji, ja zresztą też jej potrzebuję każdego dnia do odświeżenia pewnych refleksji i pewnych myśli, które w głowach mamy. Czyli nastawienie to naprawdę mała rzecz, która może uczynić wielką różnicę jakby w życiu każdego z nas. I tyle. I nie wiem, czy wyczerpałam swój czas, czy nie wyczerpałam czasu. Jak jest jakieś pytanie, czy chęć podzielenia się z refleksją, to bardzo proszę. I oczywiście kultura jest bardzo złą kulturą, jak jest bazowana na stereotypach. Ja zawsze mówię, że stereotypy to samospełniające się proroctwa. Samospełniające się proroctwa, które doprowadzają do uprzedzeń. Bo stereotyp też się możemy pośmiać, ha. Natomiast jak zaczynamy żyć w społeczeństwie pełnym uprzedzeń, źle się dzieje. Natomiast musicie też pamiętać, że miejsca pracy to nie są samotne wyspy. I jakby departamenty czy urzędy działają w określonym jakby kontekście społecznym, w kontekście określonej władzy, wzorców i tak dalej. I to wszystko również gdzieś do nas jak bumerang dochodzi. Dlatego ta kultura, którą się udało zbudować, nie wiem, czy w Pefronie, czy w Fugamundi, to trzeba po prostu przytulać ją do serca i bardzo mocno dbać, żeby właśnie ten żaden efekt Lucyfera się nie pojawił. Żeby nikt nie uległ pokusie jako człowiek ze stania się dobrym do stania się kiepskim. Dużo lepiej byłoby na odwrót, że dajemy szansę tym, którzy są jakby, nie wiem jak to nazwać, jeszcze nie zdefiniowani, niedoprecyzowani, bo może nie mają doświadczenia na rynku pracy, może z jakichś względów dopiero teraz właśnie choroby czy czegoś wchodzą w życie zawodowe. Żeby zobaczyli, że jakby praca może ich rozświetlić, ale rozświetli ich wtedy, jak my wszyscy będziemy dosyć tacy jaśni w tej organizacji, transparentni i przyjaźni, tak? Gdzie powiedzenie dowcipu nie będzie obrazą, gdzie, nie wiem, uśmiech w czasie spotkania z szefem nie będzie odebrany jako ironia i tak dalej, i tak dalej. Można by o tym wiele mówić. Pamiętajcie, żeby kultura nie zjadła strategii na śniadanie, jakby dbajmy o nią. I już. Tak dużo i tak mało. Dobrze, bardzo dziękujemy Pani Ewie za prezentację. Pani Ewa rzeczywiście ma taką zdolność do identyfikowania pewnych zjawisk międzyludzkich, których często sobie nie uświadamiamy, nazywania rzeczy po imieniu i też myślę, że wyciągania takich trafnych wniosków z tych identyfikacji. Jestem też przekonana, że pewnie będzie sporo pytań do Pani Ewy, także proszę, żeby zachować je na koniec konferencji. Tam będziemy mieli czas na dyskusję i wówczas będziemy mogli wymienić swoje poglądy, o coś dopytać. A teraz
chciałabym przedstawić naszego kolejnego prelegenta, który opowie nam o pomocy w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami z Ukrainy, wyzwania i zadania dla instytucji rynku pracy w Polsce. I będzie to pan Dmytro Kuzmenko, ukraiński pisarz dziecięcy, autor 17 książek, ilustrator, redaktor projektów edukacyjnych, nauczyciel i w ostatnim czasie związany z Fundacją Fugamundi jako trener pracy. Zapraszam. Dzień dobry. Tak, mam prezentację. Otóż tematem jest pomoc w zatrudnieniu osób z niepełnosprawnością z Ukrainy, wyzwania i zadania dla instytucji rynku pracy w Polsce. I oczywiście zaczniemy od tego, kim są obywatele Ukrainy w Polsce. Z ochrony czasowej obecnie w Polsce korzysta 1 milion osób. Są to właśnie uchodźcy, wśród nich najbardziej taka część jest kobiety 44% i dzieci 43%. I jeszcze około 1,3 miliony osób posiada tutaj zezwolenia na pobyt czasowy lub stały, więc są obecne w Polsce około 2,3 miliony obywateli Ukrainy. I skupimy się teraz bardziej na tej grupie uchodźców, kim są uchodźcy w Polsce. No, wśród pełnoletnich uchodźców kobiety stanowią 77% osób i właśnie 66% dorosłych przyjechało do Polski z dziećmi i są połowa z nich w wieku od 27 do 44 roku życia, więc są to osoby aktywnie zawodowo, i mają dzieci. I tutaj zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przebywają legalnie w Polsce i teraz została ta ustawa czyli w tym roku przedłużona i mogą przebywać do 4 marca następnego roku. Co będzie potem nie wiadomo, może przedłużą dalej, może nie, ale od 1 kwietnia tego roku też obywatele Ukrainy, uchodźcy, którzy mają pracę w Polsce, mogą ubiegać się także o kartę czasowego pobytu, o pobyt czasowy. Wśród uchodźców tylko połowa posługuje się językiem polskim na poziomie podstawowym i tylko 12% deklaruje jego dobrą znajomość, więc nie dziwi fakt, że głównym oczekiwanym działaniem pomocyjnym, który ułatwiłby im dalszy pobyt w Polsce, przede wszystkim jest organizacja kursów języka polskiego i pomoc w zatrudnieniu, więc jak już powiedziałem, to są aktywnie zawodowo osoby. Jak wyglądają uchodźcy z Ukrainy na polskim rynku pracy? Aż 82% dorosłych uchodźców z Ukrainy już podjęło pracę w Polsce. I z tego wynika, że w tym roku dopłynie do budżetu państwa tylko z podatków z pensji około 5,5 miliardy złotych. Dzisiaj obywatele Ukrainy mają swobodny dostęp do polskiego rynku pracy. W praktyce oznacza to, że do podjęcia pracy nie potrzebują żadnych zezwoleń ani oświadczeń. Jedyny wymóg formalny zgłoszenia faktu zatrudnienia obywateli Ukrainy leży po stronie pracodawcy. Musi on w ciągu 14 dni zgłosić, że zatrudnił uchodźcę. Mimo to zdecydowana większość, mimo to, że zapomniałem powiedzieć, że 60% uchodźców ma wykształcenie wyższe lub wyższe
niepewne, jest to wykwalifikowane właśnie kadry, ale mimo to zdecydowana większość nie pracuje w zawodach odpowiadających ich kwalifikacjom. Połowa z uchodźców z Ukrainy wykonuje właśnie pracę proste. Jedna z przyczyn stojących za tym zjawiskiem może być właśnie bariera językowa, która często uniemożliwia podjęcie prac wymagających wysokich kwalifikacji, a także nieuznawanie dyplomów ukraińskich wydanych po 2006 roku. Wszystkie dyplomy, które wydane po 2006 roku muszą być muszą nostryfikować się i ta procedura jest długa, trwa 3 miesiące i kosztuje około 3,500 zł, czyli jest droga jako dla uchodźców. Więc dlatego, żeby ułatwić im dostęp do pracy w zawodzie, to chyba można coś z tym jeszcze pomyśleć, co zrobić z dyplomami ukraińskimi. Szybką integrację właśnie uchodźców na rynku pracy polskim zawdzięczamy działaniom rządu, który udostępnił rynek pracy polski dla uchodźców i tym uniknął błędów innych krajów z poprzednich kryzysów migracyjnych. Liczba właśnie osób, które mają dzieci, to 66%, też wymaga tego, żeby były te osoby mieli dostęp do przedszkól i szkół i obecnie w Polsce 7% miejsc w przedszkolach i szkołach zajmują właśnie dzieci ukraińskie i dlatego rodzice mogą pracować. Więc priorytetem powinno być zwiększenie dostępności opieki przedszkolnej. Przede wszystkim chodzi o żłobkach, bo dostęp do żłobków jest tym problem. Także jeśli chodzi o rodzicach samotnych, którymi są uchodźcy, bo tylko jeśli tu jest kobieta, a mężczyzna, czyli męż jest w Ukrainie, to tutaj kobieta samodzielnie wychowuje dziecko, to oczywiście, że elastyczny czas pracy, zarówno to jak, ile i kiedy się pracuje, też mogłoby istotno pomóc w znalezieniu osób z Ukrainy na rynku pracy polskim. I właśnie te działania ukierunkowane na taki bardziej elastyczny czas pracy byłyby też bardzo dobre. Jeśli chodzi o osobach z niepełnosprawnością z Ukrainy, to szacuje się, nie ma takich dokładnych danych, ile są uchodźców z Ukrainy z niepełnosprawnościami, ale zgodnie z szacunkami jest ich około od 15 do 65 tysięcy. I dlatego, żeby osoba, można od razu powiedzieć, że ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności nie jest uznane tutaj w Polsce, więc najpierw osoba musi wyrobić polskie orzeczenie o niepełnosprawności. Jest ta procedura łatwa, jest taka sama jak dla polskich osób i jeśli już osoba z niepełnosprawnością dostanie polskie orzeczenie o niepełnosprawności, to ma też dostęp do rynku pracy taki samy jak i Polacy. I pracodawcy, którzy zatrudniają obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością, mogą ubiegać się o dofinansowanie do ich wynagrodzeń z PFRON-u właśnie na ogólnych zasadach. Tacy pracownicy także mogą korzystać z tych samych jak polscy pracownicy przywilejów, zwolnień i dodatkowych uprawnień przewidywanych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Jest to na przykład urlop wypoczynkowy, przerwa w pracy, krótszy czas pracy, no i inne przywileje. Jednak należy podkreślić, że
kluczowe znaczenie we wszystkich zagadnieniach związanych z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności, zatrudnieniem, leczeniem lub innym należy numeru PESEL, więc osoba z Ukrainy, która przybywa tutaj do Polski, najpierw musi wyrobić sobie PESEL, a tylko potem może wyrobić orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli chodzi o właśnie zatrudnienie obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy, to tutaj można porównać, jak to wygląda sytuacja z migrantami poprzednimi, czyli przedwojennymi i uchodźcami, i dobrze widać, że głównie są zatrudnieni w przemysłu i w handlu. I szukając pracy w Polsce, Ukraińcy, pomimo to, że mają kwalifikacje, decydują na pierwszą dostępną ofertę, aby nie pozostawać bez pieniędzy. Przez ten fakt wielu wykwalifikowanych pracowników znalazło zatrudnienie w prostych rolach i do branży, które chętnie przyjmowali obywateli Ukrainy jako pracowników, zaliczone logistyka, produkcja, hotelarstwo, gastronomia czy rolnictwo. Jedynie praktycznie wszyscy specjaliści z branży IT i połowa lekarzy znalazło pracę właśnie w swoim zawodzie. Pozostała połowa lekarzy została zatrudniona głównie jako pielęgniarki czy ratownicy medyczni, a także w handlu. Także 1/3 pracowników sektora edukacji dostała pracę związaną z ich wcześniejszym doświadczeniem, a jeśli mówić ogólnie, to tylko 1/7 wykwalifikowanych specjalistów nie musiała zmienić rodzaju wykonywanej pracy. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, to 24% uchodźców zarabia od 2700 do 3000, 35% od 3 do 4 i aż 12% uchodźców zarabia poniżej płacy minimalnej, czyli poniżej 2700 zł miesięcznie, i to oznacza, że prawie 3/4, czyli 75% tak, zarabia poniżej 4000 zł. Zarobki są to oczywiście że nie takie niewielkie. Ciekawe jest tutaj w tym temacie to, jak odbierane są uchodźcy z Ukrainy przez Polaków, bo ostatnie badanie, które było w czerwcu właśnie tego roku, w tym miesiącu przeprowadzone, wskazuje, że już zaczęła ta pozytywna percepcja uchodźców spadać. Teraz 67% Polaków ma pozytywną percepcję uchodźców z Ukrainy i właśnie za ponad rok to spadek jest ponad 20%. Jeśli chodzi o przyjmowanie uchodźców właśnie, to pomimo to, że większość Polaków, 68%, opowiadają się za przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy, ale tylko do czasu, kiedy będą mogli wrócić do swojego kraju, czyli nie widzą tutaj dalej w tym kraju Ukraińców, i tylko 21% Polaków zgadzają się z osiedleniem Ukraińców w Polsce po zakończeniu wojny. Ciekawym faktem jest to, że 29%, czyli prawie każdy trzeci Polak, dostrzega zagrożenia dla kraju ze strony uchodźców z Ukrainy. Tutaj można zobaczyć, jakie są te zagrożenia. Przede wszystkim wśród potencjalnych zagrożeń ze strony uchodźców widzą negatywny wpływ na rynek pracy, przestępność,
negatywny wpływ na wzrost inflacji oraz inna kultura. I tutaj najbardziej nas interesuje ten negatywny wpływ na rynek pracy, czy naprawdę jest aż tak negatywny. Jeśli by było tak, że właśnie uchodźcy negatywnie wpływają na rynek pracy, to spodziewalibyśmy się gwałtownego wzrostu bezrobocia w Polsce, ponieważ, jak już powiedziałem, osoby z Ukrainy są aktywne na rynku pracy, więc musieliby wypierać polskich obywateli z rynku pracy. Ale nie widzimy tego i to oznacza, że właśnie nie wybierają oni z rynku pracy Polaków, a jedynie uzupełniają istniejące luki w rynku pracy. I też to dobrze pokazuje to, ile oni zarabiają. Oczywiście, że zgadzają się na jakieś prace proste i mniej, które przynoszą mniej pieniądze. Więc to raczej pozytywnie wpływają na rynek pracy, ale jednocześnie widzimy, że 29% widzi tutaj zagrożenie, więc z tym trzeba też instytucjom polskim pracować, żeby to donosić do Polaków, że nie odbierają właśnie Ukraińcy pracy u Polaków. I takie główne zadania, podsumując, jakie główne zadania mogą być dla instytucji rynku pracy w Polsce, to przede wszystkim ciągła organizacja kursów języka polskiego, działanie promocyjne, skierowanie między innymi do Polaków, żeby te stereotypy też pokonać, stałe otwarcie rynku pracy oraz dostęp do szkół i przedszkoli dla obywateli Ukrainy, bo właśnie jeśli dzieci gdzieś będą w szkole, to oczywiście, że rodzice mogą pracować. Zwiększenie form elastyczności czasu pracy dla samotnych rodziców, dostęp do możliwości zdobycia dodatkowych kwalifikacji, szkoleń zawodowych, ułatwienia postępowania nostryfikacyjnego, żeby właśnie te osoby pracowały bardziej w tych zawodach, którym odpowiadają. Zaangażowanie dużych korporacji w zatrudnienie uchodźców z Ukrainy, bo obecnie tylko 30% zatrudnień przypada właśnie na duże korporacje, a 70% jest na małych firmach. Poinformowanie obywateli Ukrainy z niepełnosprawnością o wszystkich możliwościach, z których mogą korzystać w Polsce, i dopasowanie stanowisk pracy do potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami. Ważne także tutaj powiedzieć, że kluczowym wyzwaniem zatrudnienia osób z Ukrainy w Polsce jest nie tylko doprowadzenie tych osób do podjęcia pracy, ale stworzenie wizji przyszłości w tym kraju, bo obecnie tylko 62% obecnie Ukraińców, uchodźców zamierza wrócić do Ukrainy po zakończeniu wojny, czyli tutaj to też wpływa na ich decyzję podejmowania pracy, nie widzą tutaj na dłużej siebie w kraju, dlatego nie planują też jakiejś tam zawodowej kariery i tak dalej, wszystkiego, co związane jest ze stałym zatrudnieniem. Dbając właśnie o interesy osób z Ukrainy z niepełnosprawnościami, nasza fundacja Fugamundi dzięki dofinansowaniu z PFRON-u wydała taki podręcznik, informator, który zawiera wszelkie niezbędne informacje o pracy w Polsce i jest tam opisane właśnie o legalnym pobytu w Polsce, wszelkie rodzaje legalnego pobytu, rodzaje zatrudnienia i umów, które mogą podpisać pracownicy tutaj w Polsce, bo oczywiście, że są oni odmienne od tego, jak to odbywa się w Ukrainie. Wszystko o uzyskaniu polskiego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak po roku, co trzeba zrobić, żeby zdobyć te orzeczenie, i o rynku pracy dla pracowników z niepełnosprawnością.
Ten podręcznik jest wydany w obu językach, w języku ukraińskim. Oczywiście, że to jest skierowane bezpośrednio dla osób z niepełnosprawnością z Ukrainy w języku polskim. To bardziej informator wtedy jest taki pomocniczy dla instytucji, które pracują z osobami z niepełnosprawnością z Ukrainy. Jest to podręcznik w wersji papierowej i także można go ściągnąć w wersji PDF z naszej strony. Link tutaj jest i można czytać w wersji e-booku. I na zakończenie chciałbym też powiedzieć o źródłach danych, które wykorzystałem w prezentacji. Są to 3 raporty, najnowsze 2 z których są badaniami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej i najnowszy także raport 3 Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Dziękuję bardzo za uwagę. Bardzo dziękujemy za prezentację i za przybliżenie nam problematyki sytuacji na rynku pracy osób z Ukrainy. Kolejna prezentacja będzie dotyczyła personelu z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie, jego miejsca i znaczenia. I przedstawi nam ją pan Jacek Jonasz, prezes zarządu firmy Dormel. Bardzo poprosimy. Dzień dobry Państwu, widać prezentację? Widać. To dobrze. Mam przyjemność przedstawić Państwu prezentację pod tytułem Personel z niepełnosprawnością w przedsiębiorstwie, jego miejsce i znaczenie. I temat ten w dużej mierze nawiązuje do prezentacji moich poprzedników i przedstawię go na przykładzie spółki Dormel, której jestem prezesem zarządu. Główną działalnością spółki Dormel jest ochrona osób i mienia oraz usługi porządkowe czy czystościowe. Więc pracownicy, którzy są zatrudnieni w spółce Dormel, są zatrudnieni na stanowisku pracownik ochrony bądź pracownik sprzątający. Może powiem, czym jest spółka Dormel. Spółka Dormel jest spółką franczyzową grupy Impel. Z grupą Impel z kolei związany jestem już od 15 lat, zaczynając jako pracownik liniowy, następnie szef ochrony, menadżer zespołu. Na każdym etapie miałem styczność, miałem kontakt z pracownikami z niepełnosprawnością, jako współpracownik, jako przełożony, a obecnie jako pracodawca. Ten kontakt, to doświadczenie bardzo sobie cenię i bardzo ułatwia pracę obecnie w spółce. Spółka zatrudnia około 150 pracowników, z czego 95% to są pracownicy z niepełnosprawnością. Zarówno ze stopniem z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Cały proces zatrudnienia rozpoczyna się od rekrutacji. I pokrótce przedstawię, jak ten proces przebiega w mojej spółce. I chciałbym tutaj podkreślić, że w związku z łączącą mnie umową franczyzową proces ten jest źródlanym odbiciem, lustrzanym odbiciem działań, jakie są podejmowane w grupie Impel. Korzystamy z 3 źródeł pozyskiwania kandydatów do pracy. Pierwszym źródłem są rekruterzy. Rekruterzy są zatrudnieni u nas w spółce, działają u nas w biurze. Oni z kolei poprzez ogłoszenia, poprzez kolportację ulotek pozyskują kandydatów do pracy. Drugim źródłem jest współpraca z Fundacją Fugamundi. Dzięki tej współpracy kierowane są do nas osoby na staż albo bezpośrednio do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Innym sposobem rekrutacji są na przykład, kiedy pracownik poleca swojemu znajomemu, koledze, sąsiadowi pracę u nas w firmie. Na każdym etapie rekrutacji kandydatowi przedstawiane są warunki pracy na konkretnym już stanowisku pracy, na konkretnym obiekcie. Nasi rekruterzy
jak również pracownicy Fundacji Fugamundi, bo często się kontaktują z nami i my z nimi, znają naszą specyfikę obiektów, znają nasze zapotrzebowanie na pracowników, więc tutaj jest łatwiej dopasować miejsce pracy pod konkretną osobę, pod konkretnego kandydata. I tutaj na czym polega to dopasowanie? Tak jak wcześniej w prezentacjach była mowa, że na przykład kandydatowi z niepełnosprawnością narządu ruchu nie zaproponujemy miejsca pracy, które wymaga, stanowiska pracy, które wymaga dość dużo na przykład chodzenia, gdzie są bariery, na przykład schody, gdzie są podejścia jakieś trudno dostępne, bo takie też zdarzają się. Innym przykładem może być to, że kandydatowi z niepełnosprawnością narządu wzroku nie zaproponujemy na przykład pracy na monitoringu, gdzie wymagana jest obserwacja praktycznie przez cały czas pracy monitorów, co będzie dla niego bardzo niekorzystne. Po pozytywnym przejściu rekrutacji kandydatowi wystawiane jest skierowanie na badania i tutaj na tym etapie też służymy pomocą, bo możemy takie badania umówić w odpowiedniej przychodni medycyny pracy na konkretną godzinę, na konkretny dzień i wtedy kandydat udaje się na badania i po przejściu pozytywnie badań wraca do nas i wtedy sporządzane są dokumenty do zatrudnienia. Na tym etapie również pomagamy pracownikowi w wypełnieniu tych dokumentów. Nasi pracownicy, rekruterzy, kierownicy ochrony pomagają i po wypełnieniu tych dokumentów następuje podpisanie umowy, przeszkolenie i rozpoczęcie pracy. Może się tam tak zdarzyć, że zaproponowane stanowisko pracy po tygodniu, po 2 tygodniach, a często tak zdarza się, że pracownik jakby nie czuje się dobrze na tym stanowisku, tak, w tym miejscu. Więc wtedy staramy mu się dopasować inny obiekt i często tak jest, że po prostu na drugim obiekcie, na drugim kontrakcie ten pracownik się sprawdza i wykonuje swoje obowiązki należycie i z chęcią. Przedstawię Państwu pokrótce korzyści zatrudnienia dla pracownika z niepełnosprawnością. Pierwszą korzyścią jest to stałe źródło dochodu, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności i związanych z nim świadczeń. Często pracownicy posiadają renty, posiadają jakieś zasiłki, a podejmując pracę u nas w firmie mają jeszcze jakby dodatkowe i stałe źródło dochodu. Jesteśmy dość elastyczni, możemy zatrudnić pracownika na pełny etat, jeżeli jego oczekiwania są inne, możemy ten etat zmniejszyć do pół etatu, którąś tam część etatu, tak żeby ten pracownik był wypoczęty, był w pełni zdolny do podjęcia pracy, nie tracąc życia prywatnego. Możliwość realizacji swojego potencjału rozwoju zawodowego, szkoleń. Przeprowadzamy szkolenia pracowników, na przykład jeżeli oczywiście stan zdrowia i na to pozwala, prowadzimy kursy na kwalifikowanego pracownika ochrony. Rehabilitacja społeczna, dodatkowy urlop, to są również korzyści. Dodatkowy urlop to jest urlop 10-dniowy w skali roku, dodatkowo, z którego pracownicy korzystają. Doraźna i specjalistyczna opieka medyczna, poradnictwo i usługi rehabilitacyjne. Posiadamy podpisaną umowę która zapewnia opiekę medyczną dla naszych pracowników. Możliwość korzystania ze środków ZFRON-u, na przykład częściowy zwrot kosztów dojazdu, zwrot za leki, możliwość przystosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracownika. To są tak pokrótce korzyści, które otrzymuje pracownik pracując u nas. Zatrudnienie pracowników z niepełnosprawnością i korzyści dla współpracowników. Normalizacja zjawiska niepełnosprawności w środowisku. Pracownik
z niepełnosprawnością, współpracując z pracownikiem pełnosprawnym, jakby bardziej przyswaja pracownikowi pełnosprawnemu, że on nie jest gorszy, tak? W cudzysłowie, że nie jest gorszy, że wykonuje te same obowiązki w taki sam sposób, jak ten pracownik pełnosprawny. Kształtowanie wrażliwości na potrzeby drugiej osoby. I tutaj pomagając, współpracownik często pomaga pracownikowi z niepełnosprawnością w wykonywaniu swoich obowiązków. Czasami dochodzi do takiej sytuacji, gdzie wręcz go zastępuje, na przykład w obchodach, w sprawdzeniu jakichś rzeczy, mając na uwadze to, że ten kolega jest pracownikiem z niepełnosprawnością. Zwiększenie świadomości dbania o własne zdrowie. Często dochodzi do tego, że współpracownicy pracownika z niepełnosprawnością bardziej dbają o swoje zdrowie, częściej chodzą na badania, mając na uwadze albo rozmawiając nawet tutaj z współpracownikiem, częściej przechodzą badania jakieś kontrolne, bardziej dbają, tak jak powiedziałem wcześniej, o własne zdrowie. Łagodzenie obyczajów. Osoba z niepełnosprawnością, pracownik z niepełnosprawnością często doprowadza w przypadku jakiegoś konfliktu, do właśnie załagodzenia tego konfliktu. Kiedy jakiś poddenerwowany klient albo jakaś osoba, która przychodzi na ten obiekt, jest zdenerwowana, no to taka osoba, taki pracownik z niepełnosprawnością potrafi sobie łatwiej poradzić z tym zdenerwowanym klientem. Jakie korzyści ma pracodawca, zatrudniając pracownika z niepełnosprawnością? Uzyskanie zaangażowanego pracownika. Zaangażowanego. Dlaczego tak to nazwałem? Pracownicy z niepełnosprawnością bardzo często wykonują swoje obowiązki z większym zaangażowaniem niż pracownicy pełnosprawni. I tutaj z tego mojego doświadczenia mogę śmiało powiedzieć, że tak to w większości wygląda. Pracownicy z niepełnosprawnością nie rotują tak często jak pracownicy pełnosprawni. Jeżeli dopasujemy obiekt, dopasujemy miejsce pracy, stanowisko pracy dla takiego pracownika i on będzie z tego zadowolony, to włoży wiele serca, włoży dużo więcej zaangażowania niż pracownik pełnosprawny. Możliwość wzrostu kosztów na adaptację stanowiska. To jest kolejna korzyść dla pracodawcy. Możliwość otrzymania dotacji do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. Ta dotacja jest uzależniona też od stopnia niepełnosprawności, lekki, umiarkowany bądź znaczny i od tego jest uzależniona wysokość otrzymywanej dotacji do zatrudnienia pracownika z niepełnosprawnością. Oprócz tych korzyści dla pracownika i dla pracodawcy, również klient, który ma podpisaną z nami umowę i któremu świadczymy usługę bądź ochrony osób i mienia, bądź usługę czystościowo-porządkową, także ma korzyści. Tak jak wcześniej powiedziałem, staranne wykonanie powierzonych zadań. Pracownik z niepełnosprawnością wykonuje swoje obowiązki z bardzo dużą starannością. Jest bardzo zaangażowany. Możliwość obniżenia wpłat na PFRON. Klienci, z którymi posiadam podpisaną umowę, po spełnieniu pewnych warunków mogą otrzymać ulgę obecnie w wysokości do 50% na wpłatę na PFRON, co jest dużym jakby obniżeniem kosztów usługi, którą od nas otrzymują, bądź usługi ochrony osób i mienia, bądź usługi czystościowo-porządkowej. Podsumowanie. Mając na uwadze to wszystko, co powiedziałem, zatrudnienie osób z niepełnosprawnością ma bardzo duży wkład, zarówno w moją spółkę, myślę, że też
także u innych pracodawców, ma również duże znaczenie dla pracowników z niepełnosprawnością, którzy pracują, którzy otrzymują wynagrodzenie stałe, jest to stałe źródło dochodu. Ma również duże znaczenie dla pracodawcy, dla klienta pracodawcy. I tutaj nie byłoby to możliwe, gdyby nie współpraca z rekruterami, gdyby nie współpraca z Fundacją Fuga Mundi, która, tak jak wcześniej powiedziałem, zapewnia nam pracowników, zapewnia nam osoby na staż i dzięki temu możemy funkcjonować i możemy podpisywać kolejne kontrakty z naszymi klientami. Myślę, że to tak pokrótce opowiedziałem wszystko, cały proces rekrutacji, który przebiega u nas w spółce. Czasu troszeczkę zaoszczędziłem. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeżeli są jakieś pytania, to jestem do dyspozycji. Bardzo dziękujemy za prezentację. Rzeczywiście dotychczas pośród naszych tych prezentacji głównie skupialiśmy się na tym elemencie doprowadzenia osoby z niepełnosprawnością do zatrudnienia. Dzięki tej prezentacji pana Jacka Jonasza mieliśmy właśnie okazję zobaczyć tą drugą stronę, czyli jak to wygląda już z perspektywy pracodawcy, już po tym, jak dana osoba zostanie zatrudniona, za co bardzo dziękujemy. I drodzy Państwo, to była już nasza ostatnia prezentacja dnia dzisiejszego. Pewnie mają Państwo pytania do naszych prowadzących, zatem otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie się, tak jak w poprzednich dniach, poprzez podniesienie ręki, którą znajdziecie Państwo tutaj na dole. Pani Joanna, bardzo prosimy o pytanie. Ja mam pytanie do pani Małgorzaty Paproty, dyrektor lubelskiego PFRON, jeżeli jest. Bo jak tu wstępnie mówiła, że są środki finansowe na utworzenie WTZ-ów w tym roku, a czy są takie środki przewidziane na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w województwie lubelskim? Widzę pani dyrektor. Zatem pytanie tutaj można zadać bezpośrednio do PFRON-u w Lublinie. My możemy je odnotować. Jeśli pani by chciała, możemy się o tym też dowiedzieć i przekazać panią odpowiedź. Nie, dziękuję. Skontaktuję się z PFRON. Są jeszcze jakieś pytania? Zachęcamy tutaj, korzystając z obecności naszych prelegentów, można jeszcze uzyskać jakieś dodatkowe informacje. Dobrze, zatem jest pytanie od pani Diany chyba, tak? Dzień dobry. Ja nie mam żadnych pytań, ja tylko chciałam podziękować panu Jacku, panu profesorowi za ten fantastyczny wykład, bo tak się akurat składa, że MSS przygotowało specjalny kurs właśnie na temat uprzedzeń i stereotypów, bo mamy z tym ogromny problem w regionie, a nasz właśnie południowy cypel Islandii, my jesteśmy numer 1 regionem, który zaprasza jakby uchodźców, a to jest bardzo jakby konserwatywna taka część Islandii, więc już od kilku lat wzrasta niezadowolenie i to było jakby próbą odpowiedzi i przygotowanie jakby właśnie wyjście naprzeciw i przygotowanie ludności lokalnej, że tak powiem, na przyjęcie, otworzenie się i wyjście jakby z tych właśnie przyjętych stereotypów, które są tutaj, wiecie zapewne historycznie, że to prawie kilka tysięcy lat nic się nie działo i to wygląda zupełnie inaczej niż w Polsce, która jest pośrodku Europy i tam non-stop jest trafik, prawda, ludzie, kultury, wymiana, handel się dzieje, a tutaj się nie działo nic, więc to jest bardzo taki delikatny temat, więc dla mnie też było bardzo ciekawe i takie, no po prostu rozkosz, chciałam podziękować z całego serca, dziękuję bardzo.
My również dołączamy się. I drodzy Państwo, jeśli już nie ma dodatkowych pytań, to myślę, że moglibyśmy sobie już podsumować te nasze 3 dni konferencji. Na zakończenie chciałabym przytoczyć kilka takich wniosków z całej naszej konferencji. Pierwszy, który się nasuwa, jest taki, że tak naprawdę cały proces wsparcia społeczno-edukacyjno-zawodowego jest, jak mogliśmy zobaczyć, bardzo złożony i wieloetapowy. Ważne jest w tym wsparciu, żeby towarzyszyła cały czas temu taka myśl, że to jest robione po coś, prawda? Że diagnozujemy potrzeby osób z niepełnosprawnościami po to, żeby dać jakieś konkretne rozwiązania, jakieś możliwości rozwoju. Jeżeli proponujemy jakąś ofertę kształcenia czy też szkolenia, to też po to, żeby ta wiedza i umiejętności mogły realnie pomóc, na przykład w zdobyciu zatrudnienia, żeby one realnie się przydały. Wystąpienia naszych prelegentów podczas tych 3 dni pokazały również, jak wiele instytucji jest zaangażowanych w cały ten proces i tak naprawdę każda z nich ma wspólny cel, jakim jest pomoc drugiemu człowiekowi. Umożliwienie szansy na zmianę, na rozwój, bo tak naprawdę w naszych rękach, myślę, że nie będzie to przesadą, jeśli powiemy, że czasami leży czyjeś życie i czyjaś przyszłość. Jeszcze raz bardzo dziękuję Państwu za obecność. Deklaracja z konferencji oraz takie szczegółowe informacje odnośnie tego, gdzie można znaleźć prezentacje z wszystkich naszych wystąpień, prześlemy już bezpośrednio drogą mailową do każdego z Państwa. Tam będą wszystkie szczegóły, linki do naszej strony, gdzie będzie można pobrać te prezentacje, zapoznać się z nimi. Możliwość przygotowania dla Państwa tej konferencji, zaproszenia naszych wszystkich prelegentów to był dla nas bardzo duży zaszczyt, ale też myślę, że motywacja do takich dalszych działań na rzecz promocji wsparcia osób z niepełnosprawnościami, no i też dzielenia się naszą wiedzą i rezultatami z naszej pracy z innymi. Mamy też nadzieję, że będziemy mogli gościć Państwa przy okazji jakichś kolejnych tego rodzaju wydarzeń. Bardzo dziękuję za obecność i pozdrawiam serdecznie.